Dzień dobry Państwu, Jacek Borowiak, NT Live, Nurdi Striget. Witam w naszej przestrzeni, witam w naszych przestrzeniach internetowych, gdzie dzięki współpracy z wieloma fantastycznymi osobami, gośćmi, ale przede wszystkim partnerami, ale i widzami i słuchaczami udaje nam się od ponad 3,5 roku tworzyć świetne miejsce, które tętni naprawdę wspaniałym życiem. Jest mi niezmiernie miło, że przez ostatni czas zrealizowaliśmy dziesiątki fantastycznych odcinków i jestem przekonany, że kolejny sezon, czwarty, który już rozpoczął się we wrześniu, będzie przynosił również takie ciekawe audycje na żywo realizowane w naszych mediach społecznościowych. Drodzy Państwo, jeżeli macie ochotę, jeżeli macie potrzebę uatrakcyjnić swoje wydarzenia, konferencje, sympozja, szkolenia, webinary, zapraszam Państwa do współpracy. Zapraszam do tego, byśmy razem tworzyli przestrzeń, która rozwija system medycyny przedszpitalnej w Polsce, ale nie tylko, bo jak wiemy, NT Live, Nurdi Striget to przecież o bezpieczeństwie mowa. Zatem jestem do Państwa dyspozycji, zachęcam do kontaktu i zachęcam do współpracy. Dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej. Macham do Państwa również dzisiaj. Dobry wieczór wszystkim widzom i słuchaczom. Mamy dzisiaj 14 maja 2024 roku. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a Państwo oglądacie 98. odcinek Nurdi Striget NT Live. Kłaniam się nisko wszystkim naszym widzom i słuchaczom. Dobry wieczór Państwu, cieszę się, że jesteście z nami. Jestem przekonany, że dzisiejszy odcinek przypadnie Państwu do gustu tak mocno, jak przypadła nam do gustu osoba samego gościa, ale też wspaniałej publikacji, którą popełnił, która oczywiście będzie jednym z głównych motywów naszego spotkania, ale zanim, drodzy Państwo, o tym wszystkim, to pozwolicie, że podziękuję wszystkim partnerom naszego dzisiejszego wydarzenia, bez których ta audycja z pewnością nie mogłaby powstać. Ratownik na Wyspach, Paweł Bednarenko, bardzo serdecznie pozdrawiam. Krzysztof Kotliński z Paramedic Poland, ratownictwo, dziękuję Tobie, Krzysztof. Jest z nami również Marek Maślanka, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego. Dziękuję bardzo, drogi Marku, że po raz kolejny swoimi profilami, swoją osobą zamarkowałeś obecność w NT Live, Nurdi Striget. Drodzy Państwo, to, że zastanowiłem się i bardzo mocno uśmiechnąłem, że dzisiejsze 98. spotkanie z Państwem, takie normalne NT Live, to nie jest taka wcale łatwa sprawa, bo kiedyś przez zupełną pomyłkę dokonałem złych obliczeń, ale Bogu dzięki, od kiedy jest z nami pani Jagoda Nowak, sekretarz naszej redakcji, która dzisiaj będzie realizowała dzisiaj te audycje również od strony merytorycznej, to dzięki niej pozbierałem się w tych swoich obliczeniach i dzięki skrupulatności szefowej naszej, tak więc 98. odcinek NT Live, drodzy Państwo, 100. odcinek już za moment, już za chwilkę na ten temat. Z pewnością będziemy Państwa informować na bieżąco o tym, co zostało dla Państwa już przygotowane. Trwają jeszcze rozmowy, jak to wszystko będzie przebiegać, ale jestem przekonany, że strzelenie sobie setki z NT Live, z Nurdi Striget będzie na pewno bardzo ciekawe, bo zacnych gości już mamy dla Państwa przygotowanych. Ale z pewnością dzisiejszy gość również taki status będzie miał. Dlaczego status? Dlatego, że dzisiaj będziemy rozmawiać no właśnie, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o tej książce. Dzisiaj naszym gościem jest autor tej książki, Sergiej Dyragin, którego gościmy. I już ostatnio, drodzy Państwo, obiecałem Państwu, że pokażę wielką, wspaniałą dedykację, którą otrzymaliśmy od Sergieja. Dostaliśmy tę książkę, mogliśmy ją przeczytać. Bardzo się cieszę, że ona do nas trafiła, że wydaje mi się, że w miarę nieźle przygotowany do dzisiejszego spotkania. Sergiej jest lekarzem, a dokładnie specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii. Ale jak sam o sobie mówi, ale przede wszystkim mówią to o nim jego bliscy, jest entuzjastyczny i pozytywnie zakręconym człowiekiem, dla którego pasją jest nie tylko sama praca. Sergiej na co dzień związany zawodowo jest z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym imienia Romana Ostrzyckiego w Koninie. W wolnym czasie Sergiej uwielbia góry, jest alpinistą, zdobył 12 czterotysięczników, jest miłośnikiem mocnych metalowych brzmień. Zapytamy, jaki jest ulubiony zespół. Działaczem zaangażowany w pomoc walczącej ojczyźnie, mężem, ojcem 2 wspaniałych córek, ale także, z tego co wiemy, opiekunem niemałego stada pupili. Ostatnio była mowa o 3, nie wiem, zapytamy dzisiaj, ile na obecny czas tych psiaków jest. Jednym z zawodowych obiektów zainteresowań naszego dzisiejszego gościa stały się kwestie, drodzy Państwo, popełniania błędów.
Wydaje się, jestem wręcz przekonany po przeanalizowaniu tej lektury, że Sergiej rozłożył na czynniki pierwsze samą definicję błędu, jakie są rodzaje błędu, jak je należy analizować, ale co najważniejsze, co należy z nimi zrobić. Zgłębianie tej tematyki i gromadzenie wiedzy pozwoliło naszemu gościowi podjąć wyzwanie poprowadzenia szpitalnej komórki zajmującej się sprawami zdarzeń niepożądanych. Komórka, która rozkłada błędy na czynniki pierwsze, by z pojedynczych elementów stworzyć nową jakość. Podczas pracy w tym miejscu celem naszego gościa i całego zespołu nie jest, drodzy Państwo, wytykanie błędów i poszukiwanie innych, jest wykorzystanie innego mechanizmu poprzez zastosowanie kultury sprawiedliwego traktowania. Cały zespół stara się z popełnionych błędów wyciągać wnioski i podjąć takie działania, by te pomyłki więcej się nie zdarzały. Musimy się przyznać do tego, że codziennie popełniamy błędy w naszej pracy. Nawet wtedy, gdy nie przynoszą one żadnego negatywnego skutku. Właśnie takie okazuje się najlepsze do poprawienia naszych wad, eliminacji błędów ukrytych w naszych protokołach postępowania i obnażania sytuacji, które w przyszłości mogą doprowadzić do jakiejś fatalnej pomyłki. Z kolei na odwrocie książki, na jej tylnej części, dowiemy się m.in. o tym, co łączy zawalenie mostu Tacoma z zatonięciem promu Estonia, zderzeniem się dwóch Boeingów 747 na Teneryfie i eksplozją w elektrowni atomowej Czarnobylu. Do tych tragicznych w skutkach wydarzeń doszło w wyniku splotu niefortunnych zdarzeń, błędów w komunikacji i nadmiernej wiary ludzi we własną nieomylność. Autor niniejszej książki jest jednak na tym nie poprzestaje. Przedstawia także różne wydarzenia z dziejów medycyny wynikające z błędnych przekonań i ludzkich omyłek, ale nie szuka winnych. Tak jak wspomniałem przed chwilką, takie zachowanie jest domeną kultury winy, z którą pora już zerwać. Autor szuka innych rozwiązań, postuluje, by spróbować znaleźć przyczynę, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Właśnie takie postępowania określa kultura sprawiedliwego traktowania, o której też powiedzieliśmy przed chwilką, która mówi o odpowiedzialności i ujawnieniu błędów, nie o karaniu, tylko o szukaniu nowych rozwiązań, aby do podobnych pomyłek nie dochodziło w przyszłości. Panie i panowie, drodzy chłopcy i dziewczęta, bracia i siostry w pracowniczym świecie, witamy w naszej studiu Sergieja Dragina. Dobry wieczór, cześć Sergiej, witamy Cię bardzo serdecznie. Cześć, witam. Cześć. Serdecznie bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Witaj w Entelive. Czuj się jak u siebie w domu. Z tym, że jestem też w domu. No właśnie, to jest takie podchwytliwe pytanie, za każdym razem ją zadaję. Gdzie nas dzisiaj ugościłeś, gdzie nas dzisiaj przywitałeś? 2 zdania o miejscu, w którym jesteśmy. Przywitałem u siebie w domu. Witajcie, drodzy widzowie i słuchacze. U mnie w domu mieszkam w Bolesławowie, przy pięknej miejscowości, tak naprawdę w środku lasu. Ja zawsze się śmieję, że mieszkam w środku lasu. Jest to miejscowość położona niedaleko mojego miejsca pracy, czyli Konina. No i tak naprawdę witam serdecznie wszystkich ze środku lasu. Wspaniale, bardzo się cieszę. Pozdrawiam, Sergiej, całą Twoją rodzinę, małżonkę, kochane dzieci i oczywiście psiaki. Ile tych psiaków na dzień dzisiejszy jest, tak jak było w zapowiedzi? No, mam 4 psy, 2 komiki, 2 córki, no i żonę 1. No tak, no to dobrze, jest kogo pilnować, jest kim się zajmować. Bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami i chciałem Państwu powiedzieć, że to jest wina Sergieja, że dzisiaj z nami jest, bo po którejś z audycji, nie pamiętam, czy to było przed CRM, czy zaraz przed, ale wydaje mi się, że chyba długo wcześniej zaczęliśmy rozmawiać. Napisałeś do nas, że jesteś sobie lekarzem, jesteś anestezjologiem, popełniłeś taką książkę i chciałbyś nas nią zainteresować. Tak więc, drodzy Państwo, gdybyście dzisiaj mieli jakieś zastrzeżenia, kto zaprosił dzisiaj Sergieja, to wszelkie zażalenia bardzo proszę tutaj do naszego gościa, bo to Sergiej tak naprawdę się zaprosił do audycji. Tak więc witamy Ciebie oficjalnie. Dzięki. Raz jeszcze witam wszystkich Państwa zgromadzonych, widzów i słuchaczy. Jest z nami Ania Burczyńska. Aniu, dobry wieczór, witamy Cię bardzo serdecznie. Ania, jak drodzy Państwo, była naszą gościnią, kiedy rozmawialiśmy o CRM w zespołach urazowych, gdzie był Alojzy, gdzie był kapitan
jedynak i Ania wiele ciekawych rzeczy nam opowiedziała i jestem przeszczęśliwy, Aniu, że jesteś dzisiaj z nami, będziesz mogła komentować może przebieg naszego spotkania, słuchać i mam nadzieję, że masz jakieś ciekawe pytania do naszego gościa. Jestem przekonany, że będą one bardzo, bardzo interesujące. Sergiej, dwa zdania, bo nie jest żadną tajemnicą, że szkołę średnią ukończyłeś w Lwowie, a później przeniosłeś się do Polski, gdzie studia medyczne rozpocząłeś jeszcze wtedy w Akademii Medycznej w Poznaniu. Zgadza się? No i tak i nie, bo jeszcze miałem rok przygody w Łodzi, w tak zwanym Centrum Szkolenia dla Obcokrajowców. I to było też ciekawe doświadczenie, ponieważ to był taki słynny akademik w Łodzi, gdzie się zbierały wszyscy studenci, którzy mieli rozpocząć naukę w Polsce. To byli oczywiście cały blok wschodni, czyli Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, wszystkie te tam wschodniejsze regiony, ale też i Afryka, i świat Arabii, i po prostu taka międzynarodowa mieszanka w tym akademiku było. Więc to było ciekawe doświadczenie. Przez rok byłem w tej Łodzi, gdzie powinienem się uczyć języka polskiego, natomiast miałem ten komfort, że język polski już trochę miałem. Ukończyłem polską szkołę w Lwowie i po ukończeniu tego roku dostałem się do Poznania. No właśnie, jak wspominasz kształcenie w jednej z najlepszych uczelni medycznych w Polsce, bo Poznań taką z pewnością był, jest i mamy nadzieję, że będzie. Ja myślę, że jak dla każdego lata studiów to są jedne z najlepszych lat w życiu. Poznajemy nowych ludzi, poznajemy nowe miejsca, no i ciekawe doświadczenia. Wyjechałem dosyć wcześniej z domu, bo i musiałem tak naprawdę sobie radzić sam, także też to było tak daleko od domu, daleko od rodziców, daleko od jakikolwiek taki, powiedzmy, wsparcie i pomoc. Oczywiście rodzice zawsze mnie wspierają dotychczas na szczęście, no, natomiast wtedy nie było takich możliwości. Poznań, piękne miasto, Święty Marcin, Okrąglak. Także dużo fajnych miejsc na imprezowanie. Oczywiście. Świetnie, bardzo się cieszę. Ja z Wielkopolską jestem związany bardzo mocno, korzenie rodziny zarówno z jednej strony, z drugiej strony, tak więc dla mnie Wielkopolska jest również bardzo bliska i bardzo się cieszę, że zarówno twoja droga akademicka, ale miejsce, w którym teraz pracujesz, no jest też w Wielkopolsce. I jak ci się tam podoba w tym twoim szpitalu? Szczerze bądź szczery. Jak ci się tam pracuje w tym twoim szpitalu? Znaczy, uważam, że praca musi być blisko domu, żeby nie jeździć po 50 km, po 100 km, jak niektórzy robią i dyżurują gdzieś w różnych szpitalach i spędzałem pół życia w drogach, w korkach, więc no, uważam, że praca powinna być w miejscu zamieszkania. Ja mam do pracy 11 km samochodem, tutaj nie ma korków, więc ja dojeżdżam w ciągu 10 minut tak naprawdę. Jak są warunki, to sobie dojeżdżam rowerem, więc pod tym względem jest super. Natomiast jeżeli chodzi o samą pracę, to tak jak wszędzie, zespół jest super, natomiast no, niektóre rzeczy organizacyjne oczywiście są czasami niezrozumiałe dla nas, czasami muszą być poprawione. No. Myślę, że tak jak wszędzie. Porozmawiamy na pewno o tym. Cieszę się, że obserwuję nas dzisiaj wiele ciekawych osób. Z pewnością taką jedną z osób jest Tomek Górecki. Zdaje się, że niedawno miałeś okazję się z Tomkiem spotkać, bo szkoliście się z ultrasonografii, jeżeli dobrze śledzę i pamiętam twoje media społecznościowe. Jeżeli nie, to popraw mnie, jeżeli tak nie było. Znaczy właściwie to Tomek obiecał, że jeszcze mnie prywatnie zbada, bo zobaczył stwierdził, że widział zachyłek w pęcherzu moczowym, ale tego dodatkowego badania nie było. Tomek, ja cię proszę, no taki... Oj Tomasz. Dobry wieczór Tomek, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Jest z nami również Michał Kosut. Cześć, witamy. Michał, odezwij się koniecznie. Mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać. Drogi Sergieju, zanim przejdziemy do tego merytorycznego rozłożenia na czynniki pierwsze
Widzisz, co napisał Górecki, Tomek? Widzisz? No właśnie, to wszystko przez to. Zanim przejdziemy do takiego już rozłożenia na czynniki pierwsze naszego dzisiejszego spotkania, czy można lepiej, o błędach i nie tylko, i właśnie to jest też tytuł twojej książki, to w 2 zdania o samej publikacji. Pewnie Jagoda czułaby się w tej roli teraz znacznie lepiej, bo jest bibliotekarką i uwielbia książki, ale gdybyś mógł się odnieść do samej książki, kto zrobił okładkę, czy to twoja ręka i dlaczego taka? 2 zdania wprowadzenia takiego wydawniczego do naszej rozmowy. Znaczy, jeżeli chodzi o wydanie książki, no to muszę podziękować przede wszystkim mojej rodzinie, która wspierała mnie w tym wszystkim, bo ostatnio nawet było pytanie, kiedy znalazłem czas, żeby sobie to popełnić grzech książki, nie? I właśnie to w tym jest też duża rola rodziny, która po prostu wspiera, pomaga. Oczywiście też bez wydawnictwa, do którego się też jakby zgłosiłem, nie dałbym rady, bo bardzo mi pomogły panie z wydawnictwa Poligraf, bardzo dziękuję, pani Monika Toka i pani Małgorzata Majka, to są te panie, które właśnie pomagali mi redagować. Przepraszam was, drogie panie, za to, co musiałyście przeżyć, ponieważ niestety moje zdanie, ja sobie zdaję z tego sprawę, staram się pracować na tym, ja mam strasznie rozbudowane zdanie. Czasami mam zdanie, które jest na pół stronicy, które zdanie powinno być, nie wiem, zamknięte w ciągu 10-20 słów, a ja mam tych słów 200 w jednym zdaniu. Więc biedne te panie, które musiały to wszystko redagować i naprawiać, żeby to po prostu miało wygląd. Także wielkie ukłony i dziękuję, drogie panie. Więc tutaj też bez redakcji by się nie obyło. A jeżeli chodzi o Czy to twoja ręka? Czy to twoja ręka? Nie, to nie jest moja ręka. Nie jest moja ręka. Samą okładkę to bodajże pani Monika Tokaj przysłała, zaprezentowała. Ona wcześniej pytała się mnie, czy może ja mam jakieś pomysły. Ja tam jakichś super pomysłów nie miałam. Powiedziałam, niech pani to zrobi. Jak za pierwszym razem mi wysłała, to dokładnie, to byłem zachwycony tą okładką, bardzo mi się spodobała. Wydaje mi się, że ona jest taka fajna, kolorowa. Tak, bardzo ładne, niebieskie takie i twoje zdjęcie tutaj górę i kilka zdań na twój temat. Odnośnie tego problemu z zdaniami wielokrotnie złożonymi, ja cię doskonale rozumiem, bo ten urodzaj też mam zawsze. Dzisiaj dostałem kolejne wytyczne od pani naszej sekretarz, że już niestety na Instagramie też rolki muszę się w 60 sekundach zmieścić, więc nie ma wolnej amerykanki, już sobie nie mogę za dużo porozmawiać, pogadać, tak więc niestety, drogi Sergieju, doskonale ciebie rozumiem i łączę się z tobą w tym bólu jakże wielkim, bo myślę, że ty gaduła, ja również, to potrzebujemy takiego tutaj wsparcia, bo to wsparcie jest ogromnie ważne, żeby nawzajem je sobie przekazywać. Raz jeszcze, drodzy Państwo, witamy wszystkich, napiszcie w komentarzach, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. Marek z Oslo się zameldował, wiele osób z różnych części Polski, koniecznie dajcie znać, drodzy Państwo, w komentarzu, gdzie dzisiaj jesteście i napiszcie, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, hashtag #NTLive, jest to dla nas bardzo ważne. Drogi Sergieju, czy to było tak, że kiedyś sobie siedziałeś na tarasie albo na werandzie w tym twoim lesie i powiedziałeś, napiszę sobie książkę i ona będzie o błędach? Czy to było raczej efekt twojej narastającej, uwaga, moje przemyślenia, frustracji albo jakiejś irytacji związanej z tym, jak pewne rzeczy się dzieją dookoła? Znaczy, tak jak powiedziałeś, jednak grzech popełnienia książki był swego rodzaju też terapią. Z problemami, z którymi się spotkałem na co dzień w pracy i może się nie godziłem do końca na to, co widzę dookoła siebie. I zacząłem zadawać pytania, dlaczego tak się dzieje, i zacząłem szukać tych odpowiedzi. No i właściwie tak powstało Zalążki, to znaczy nie myślałem o napisaniu książki, tylko że po prostu zacząłem grzebać, kopać, szukać materiału i się okazało, że ja tego materiału mam tak dużo, że fajnie byłoby, żeby się z tym materiałem się podzielić. I wtedy zaczęło się właśnie ta moja przygoda, że ja zacząłem to jakoś grupować, ten materiał. Właściwie to nawet książka nie miała być o błędach.
tak naprawdę. Książka miała być bardziej może o listach kontrolnych, ale taka książka już powstała o listach kontrolnych Atul Gawande, więc nie chciałem powielać dokładnie. Nie chciałem powielać a doszedłem do wniosku, że właśnie takim rzeczą, która jakby łączy tą całą filozofię, o której też mam nadzieję, znaczy na pewno będziemy mówić tą całą filozofię pracy w kulturze takiego zwanego sprawiedliwego traktowania, to jest właśnie ten błąd, który tutaj jest punktem centralnym i o którym właśnie chciałem powiedzieć kilka słów. Nie? I dlatego w sumie nie chciałem o błędach, a wyszło o błędach. No tak jak właśnie. Sergiej, jesteś lekarzem, jesteś medykiem, jesteś anestezjologiem. Dużo w tej książce jest zaczerpnięte jest z procedur lotniczych. To też dużo mówiła o tym Ania, goście, Alojzy i kapitan Jedynek, oboje piloci. Gdybyś mógł w 2-3 zdaniach, nawet 5, no dobra, ty masz fory u mnie, nawet 20, powiedzieć, że ta książka jest nie tylko dla medyków, ale w ogóle dla wszystkich ludzi, dla każdego z nas, dla każdego, kto funkcjonuje w społeczeństwie i funkcjonuje w zespołach z ludźmi, żeby się ktoś, drodzy Państwo, nie zafiksował na tym, że to jest książka tylko dla medyków, albo może tylko dla pilotów, bo padają tutaj również wątki związane z awiacją. To jak byś mógł to zarekomendować już na samym początku? Znaczy, no nie jestem silny w reklamie, po prostu powiem o tym, że no właśnie jak zacząłem układać sobie to w głowie, to stwierdziłem, że ja nie chcę właśnie, żeby to było tylko materiał dla medyków, bo problem wydaje mi się jest szerszy i chciałbym, żeby zaczęła się dyskusja w całym społeczeństwie i próbowałem pisać tą książkę w taki sposób, żeby ona była zrozumiała dla każdego, takim językiem, żeby człowiek, który nie jest związany w ogóle z medycyną i nigdy, poza tym, że na przykład od czasu do czasu chodzi do lekarza po receptę albo do szpitala na badanie okresowe, wziąłbym tą książkę do ręki i nie byłoby ono dla niego jakimś problemem, żeby ją przeczytał z zaciekawieniem. I chyba właśnie odpowiedziałem na Twoje pytanie. Okej, bardzo się cieszę, bo drodzy Państwo, często powstają książki popełnione przez właśnie specjalistów z danej branży i wydawałoby się mogło, że one są dedykowane dla środowiska, z której ci specjaliści pochodzą. Ale jak się okazuje, po przeczytaniu tej książki, tam jest dużo, drodzy Państwo, samego edukowania o samej historii medycyny, bo tutaj Sergiej przytacza wiele faktów z tej wiedzy o medycynie, z historii, gdzie można się dowiedzieć, jak medycyna ewoluowała, jak powstawało wiele ważnych wątków, które finalnie doprowadziły nas do tego, co mamy teraz. Ale Sergiej, ja mam do Ciebie takie pytanie. To pytanie jest i trudne, i łatwe. Jaki w tym tygodniu popełniłeś błąd w jednym tygodniu i co z nim zrobiłeś? Powiedz mi, wybierz sobie jeden, bo na pewno takich błędów, jak często w książce zapewniasz, każdy z nas ich popełnia całe mnóstwo. I co zrobiłeś z tym błędem? Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to myśmy się umawiali już dosyć dawno temu. Jak zobaczyłem zapowiedź, że wizję mamy na 14, a ja u siebie w kalendarzu miałem zapisane 15. Więc, czyli na jutro, nie na dzisiaj, nie? Dlatego też chwyciłem za telefon, zadzwoniłem do pani sekretarz i się zapytałem, czy to jest prawda, że to jest 14. Akurat na szczęście dzisiaj dyżuru nie miałem zaplanowanego, no, ale no, pani sekretarz też przestraszyło się, że to jest jej wina. Oczywiście zaczęła sprawdzić te maile i się okazało, że jednak to jest moja wina. Co ja zrobiłem? No, nic, zmieniłem zapis w kalendarzu. Ja ostatnio posługuję się kalendarzem googlowskim, czyli w tym sobie kalendarzu próbuję zapisywać rzeczy, które są gdzieś odległe, ponieważ ten kalendarz mi na pewno przypomni, nawet w tej mojej zapominalstwie, bo jestem zapominalski niestety, dlatego też lubię listy kontrolne, bo jestem strasznie zapominalski i wiem, że moja pamięć jest niestety ułomna. A to był kolejny przykład, który mi przypomniał o tym, że no, moja pamięć nie jest doskonała. A jak to się dzieje, że nawet jak twoja żona Lucyna pisze tobie listę z zakupami, to zdarza się tobie, że nawet tego, co jest napisane na tej liście, nie jesteś w stanie kupić?
Jaki mechanizm za to odpowiada? Pytam nie dlatego, żeby wytknąć tobie ten błąd, just culture, ale zastanawiam się, dlaczego tak jest. No tutaj powiedzmy będziemy wchodzić bardziej w samą strukturę sposobności myślenia człowieka, nie? Bo akurat nie mam przy sobie jakiejś tam pracy naukowej, bo starałem się, żeby też te wszystkie moje wypowiedzi, które zamieściłem w tej książce, miały podparcie, żeby można było je sprawdzić, żeby to nie było tak, że sobie Sergiej coś wymyślił i powiedział, nie, tylko że to było podparte jakimiś badaniami naukowymi, wypowiedziami i tak dalej, więc tego akurat nie mam gdzieś przygotowanego. Natomiast faktem jest to, że człowiek nie jest w stanie kontrolować jednoczasowo więcej niż tam kilka rzeczy, bo tam około 5 rzeczy naraz. I jeżeli jesteśmy atakowani z różnych stron różnymi, powiedzmy, bodźcami informacyjnymi, to wtedy nasza uwaga zaczyna się rozpraszać. A tak jak w sklepie idziemy i jesteśmy atakowani radiem sklepowym, że proszę bardzo, dzisiaj mamy promocję, mamy na przykład 6-pak piwa za połowę ceny, tutaj widzimy, że na nas patrzą wielkie banery reklamowe, to nasz umysł zaczyna być atakowany tymi wszystkimi bodźcami z zewnątrz, i my zaczynamy się rozpraszać. I jeżeli nie będziemy się trzymać stricte tak zwanych tych list kontrolnych, to niestety popłyniemy w tym czasie. Powiem tobie, Sergiej, że przygotowując się do naszej dzisiejszej audycji, naszego spotkania, zadzwoniłem do 6 różnych anestezjologów w Polsce, którzy są ulokowani w mniejszych lub większych ośrodkach. Nie wiem, ilu z nich dzisiaj nas słucha. Zapewniali, że jeżeli nie dotrą dzisiaj do nas do audycji na żywo, to z pewnością odsłuchają naszą rozmowę w naszych bibliotekach, czy to będzie Spotify, czy to będzie LinkedIn, czy to będzie audycja na YouTube, czy Facebook, ale pytałem o ich doświadczenia z pewnymi rozwiązaniami, o których ty też opowiadasz, o tych rozwiązaniach, które wprowadziło WHO, które dotyczą między innymi okołooperacyjnych list kontrolnych, które między innymi spadają na barki zespołu anestezjologicznego. I powiem tobie, że te opinie były różne. Ja niestety, drodzy państwo, nie przytoczę, z kim rozmawiałem. Chciałbym, żeby ta tajemnica tutaj reportersko-dziennikarska została zachowana, ale te zdania są różne i te opinie są różne. I nie chciałbym rozkładać teraz tego na czynniki pierwsze, nie chcę zabierać twoich wątków, o którym za chwilkę powiemy, ale skąd te duże różnice od skrajnie różnych, od bardzo dobrych do bardzo złych w jednym kraju, w jednej przestrzeni w 2024 roku? Dlaczego tak się może dziać? To jest dobre pytanie. To jest, słuchaj, związane przede wszystkim z tym, że my jakoś, mówimy o środowisku medycznym. Teraz cofniemy się od tych lotnisk, od tych mostów, od tych różnych innych przykładów i zanurzymy się tylko i wyłącznie w środowisko medyczne. W tej swojej książce też robiłem takie trochę porównanie lotników z medykami. Tutaj akurat nie mam takiego slajdu, ale jeszcze za czasów, jak ja chodziłem na wykłady, czy to w trakcie specjalizacji i tak dalej, był bardzo taki popularny przykład, kiedy anestezjologa porównywali do lotnika. Nie było takie na 2 ekrany przydzielone, z jednej strony był anestezjolog, z drugiej był lotnik. Nie było takie bardzo popularne, że praca anestezjologa jest bardzo podobna do pracy lotnika. Jest w tym dużo prawdy. Natomiast jest też pewna różnica. Dlaczego też w tej swojej książce jakby przytaczam dużo tych przykładów i będę wracał do przytoczenia tych przykładów z lotnictwa, ponieważ tam historia bezpieczeństwa lotnictwa jest pisana krwią lotników. I lotnicy dbają o to, żeby pamiętać o tej swojej historii, dbają o to, żeby wykonywać te wszystkie czynniki bezpieczeństwa u siebie w pracy. Nasza historia medyków często też jest zapisana krwią, natomiast niestety naszych pacjentów często. I tutaj dobrze znać naszą historię, która jest przetaczana i ukierunkowana na bezpieczeństwo pacjenta. I właśnie przykładam historię anestezjologów, ponieważ anestezjolodzy
dokonali w XX wieku postępu na rzecz bezpieczeństwa pacjenta tak wielką, jak nie dokonała żadna inna specjalizacja. Szczerze powiem, że jestem dumny z tego, że ja jestem anestezjologiem, ponieważ ten postęp jest niesamowity. Na początku XX wieku śmiertelność przyczyn anestezjologicznych była mniej więcej jedna śmierć na 450 znieczuleń. Mówimy tutaj o przyczynach anestezjologicznych, nie chirurgicznych, czyli to były powiedzmy skurczek skrzeli, spastyka dróg oddechowych, niedrożność dróg oddechowych i tak dalej, reakcje anafilaktyczne. Pod koniec XX wieku myśmy już mamy tak naprawdę w trzeciej dekadzie XXI, ale pod koniec XX wieku ta śmiertelność to był promil tak naprawdę 0,1 na 100 tysięcy znieczuleń. Więc to było niesamowite. I anestezjolodzy to osiągnęli dzięki pewnym krokom. Oczywiście pierwszym krokiem to było zdobywanie wiedzy i rozbudowanie osobnej specjalizacji. Póki specjalizacja z anestezjologii nie została wdrożona do szpitalnictwa, to ta śmiertelność była na takim samym poziomie jak w XIX wieku. Trzeba było wyszkolić personel. Później jak był wyszkolony personel, to trzeba było dostosować i doprecyzować sprzęt, więc był tworzony nowy sprzęt, nowoczesny sprzęt, fajny sprzęt i to trwa dotychczas, sprzęt się rozwija. Natomiast w pewnym etapie naszego rozwoju bezpieczeństwa, to są lata 80., 90., myśmy zwrócili uwagę na błędy natury ludzkiej. I tutaj muszę przytoczyć pewne publikacje, na które chciałbym zwrócić uwagę, a których ja godzin nie wysyłałem, bo tutaj niestety nie mam piracki tak zwaną kopię. W 2000 roku wychodzi publikacja, która się nazywa to Air is Human. Błąd jest rzeczą ludzką, to jest raport Amerykańskiego Instytutu Zdrowia, który w 2000 roku podliczył, że w samych Stanach Zjednoczonych z powodów błędów medycznych mogą ginąć nawet 94 tysiące osób. Mhm. To była pierwsza taka rzecz i zaczęli się ludzie medycy zastanawiać się, jak z tym sobie poradzić. Jedni z pierwszych, kto o tym pomyślał, to byli anestezjolodzy. I tutaj muszę przytoczyć jednego człowieka, który powinniśmy pamiętać jako anestezjolodzy. Jego imię to jest Peter Pronovost, to jest anestezjolog amerykański, który wdrożył bardzo prostą listę kontrolną w lecznictwo. Chodziło o listę kontrolną, zakładanie cewników centralnych. Co ciekawe, ta lista kontrolna, ona nie robiła niczego nowego, nie wprowadzała nowego pomysłu, ponieważ lista kontrolna polegała na tym, że człowiek przed założeniem, tutaj niestety muszę opowiedzieć o tym, żeby odpowiedzieć w zupełności na twoje pytanie. Wprowadzając tą listę, tam było 5 punktów. Za pierwszym punktem było takie, że anestezjolog przed założeniem kontaktu centralnego musi się sterylnie umyć ręce, zdezynfekować ręce. Drugi musi założyć barierę sterylną, czyli rękawiczki, fartuch, maskę, czapkę. Trzeci musi umyć pole operacyjne, czyli miejsce, w którym będzie zakładać ten kontakt centralny roztworem z chlorheksadryną. Czwarte, musi obłożyć sterylnymi serwetami pole operacyjne, żeby tutaj nie zabrudzić pole operacyjne. I piąty, po założeniu cewnika musi obłożyć sterylnym plastrem ten cewnik centralny. Więc tutaj nie było niczego nowego, co było wprowadzał jakby Peter Pronovost. Tak naprawdę każdy z tych czynników był w książkach już od 10-leci pisany. Każdy specjalista, który uczył się zakładać cewnik centralny, czy to był anestezjolog, czy to był chirurg, czy to był kardiolog, czy to był ktokolwiek inny, musiał przejść przez wszystkie te etapy, on o tym wiedział.
No faktycznie, jak się rozpędziłeś, to takie parę zdań, to faktycznie, muszę ci powiedzieć. Ale drodzy Państwo, ja trochę celowo teraz przerwałem i Sergiejowi, bo jest z nami gość i zapewniam Państwa, że Sergiej nic na ten temat nie wie, jest z nami gość specjalny, mam nadzieję, nasz gościu specjalny, że już jest Pan gotowy. Proszę kiwnąć głową, że jest Pan gotowy. Cieszę się bardzo. Państwa i naszym gościem jest współorganizator również dzisiejszego wydarzenia. Jest pan Ryszard Jaksa-Małachowski z MGN Alaris Consulting. Dobry wieczór, panie Ryszardzie, i witamy pana na antenie NT Live. Proszę tylko, jest pan już, słyszymy się doskonale. Dobry wieczór państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Panie Sergiej, mam nadzieję, żeśmy cię zaskoczyli jakoś. Masz taką spojrzenie? Bardzo mi zaskoczyliście. Cześć Ryszardzie, bardzo mi miło ciebie słyszeć. Witaj Sergiej, a tak naprawdę to my się pierwszy raz widzimy. Tak naprawdę tak. Czyli dopisuję was, drodzy panowie, łączymy naprawdę ludzi z różnych części świata, jak się okazuje, i też możecie się zobaczyć. To jest niesamowite, o tym nie słyszałem. Powód, dla którego... No, nie pytał pan, panie Jacku. Proszę? Bo pan nie pytał, to jak pan miał usłyszeć, no? Po prostu. To jest właśnie nieodrobienie lekcji. Panowie, nie chcemy za dużo panu Ryszardowi czasu zabierać, ale przede wszystkim, panie Ryszardzie, witamy raz jeszcze. Wspierał mocno pan Sergieja w trakcie pisania tej książki. Ja mam do pana dwie kwestie, nawet trzy. Proszę kilka zdań powiedzieć o sobie. Dlaczego akurat pańska osoba wydaje się być jedną z najlepszych w Polsce, jak nie w Europie i na świecie, do tego, żeby wesprzeć w takiej twórczości. A druga kwestia, to już trochę Sergiej powiedział, że bardzo dużo materiałów musiał przeanalizować. Gdyby mógł pan nam to zobrazować, jak wiele pracy trzeba było włożyć, żeby napisać książkę o błędach, z błędami w tytule, z każdej możliwej strony, przez każdy inny przypadek gramatyczny omawiany. To po pierwsze raczej moje wspieranie autora znakomitego to było raczej nieświadome. Ja mu po prostu coraz to coś podrzucałem. Poza tym telefony się grzały, rozmowy jakieś, także to ten sposób wspierania, tak jak powiedziałem, był dość nieświadomy, ale dzieło powstało znakomite. Natomiast jeżeli chodzi o samo dzieło, przepraszam bardzo, już jesteśmy, mam nadzieję, po. Ja popełniłem parę pozycji w swoim życiu i prawdę mówiąc, zajmuję się zagadnieniami zarządzania bezpieczeństwem świadomie od 2005 roku, czyli za chwilę to będzie lat 20, kiedy pojawiła się pierwsza publikacja ICAO, czyli Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, dotycząca SMS-a. A boję się, że byłem gotowy do tego trochę wcześniej. Kiedyś jako pracownik ULS-u spytałem się swoich inspektorów przed jakąś tam ważną wizytą któregoś nadzoru, a czy coś może nam pójść źle, no to się na mnie popatrzyli za przeproszeniem jak kameleony na karalucha. Chyba mi przez pewien czas to pamiętali, ale może zapomnieli. A to na pewno było przed 2005 rokiem. Czy to był 2003 czy 2004, raczej 2004. Znaczy, co do samej roboty, co do książki, materiał jest ogromny. To zresztą Sejli już powiedział, że ogromna ona pomoc była ze strony rodziny i ze strony wydawnictwa. Tego się nie daje zrobić, a w warunkach polskich nie mamy szansy na zrobienie bestsellera, za który pieniądze byłyby takie, że można byłoby z procentów do końca życia jeszcze rodzina byłaby ustawiona co najmniej na jedno, jeżeli nie na dwa pokolenia. W związku z tym tutaj pasja i chęć rozwiązywania problemów autora chyba jest najpoważniejszym elementem, który pozwolił mu do tego, że dotarł do końca. Szacun, krótko mówiąc. Tak ogromny. Młodzi ludzie mówią na mieście, szacun. Panie Ryszardzie,
Gdyby mógł Pan wybrać jedną, najważniejszą rzecz wynikającą z tematyki książki, opracowania, które popełnił Sergiej na podstawie wielu książek, między innymi Potęga Checklisty, to jaki wątek, jaka najważniejsza rzecz dla Pana jest potrzebna, albo bez której nie może się to odbyć, żeby dokonać pełnego powodzenia osiągnięcia celu, który postawił sobie nasz dzisiejszy gość? Dobre pytanie. Poprosiłbym o następny zestaw. Bardzo proszę. Sądzę, że upór. Wbrew pozorom, nie wiem, Siergiej, jak ty, ale ja jak widzę po raz nasty swoje własne słowa, to już mam je tutaj gdzieś pod gardłem, nie? A obok siebie mam toporek, więc zastanawiam się, czy nie skorzystać z tego. A może mówił Pan coś o kulturze, bo żeśmy mieli spotkanie jednotechniczne i Pan zwrócił uwagę na jeden wątek związany z kulturą. To mnie zaciekawiło i nie ukrywam, że poza toporkiem to jeszcze o tej kulturze chciałbym usłyszeć, bo ten wątek wydaje mi się był ważny, bo nawet było to widać po Pańskim spojrzeniu, że ma to ogromne znaczenie. Co miał Pan na myśli? Ale to nie jest odpowiedź na Pańskie pytanie. No nie. To jest raczej odpowiedź na temat wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem na poziomie czy to branżowym, czy znacznie szerzej. No w tej chwili już wiemy, bo są tu przedstawiciele dwóch branż, ale to również jest energetyka, to jest kwestia kosmosu, a tak naprawdę jeżeli spojrzeć przez pryzmat, spojrzeć na SMS przez pryzmat każdego z nas, to jest to takie rozwiązanie, które może powodować, że będziemy bezpieczniejsi na co dzień. Ja od pewnego czasu w czasie wykładów stosuję, czy poświęcam slajd i spory procent czasu na analizę 5 pytań, które każdy z nas musi sobie zadać pytanie przed podjęciem jakiegoś działania. I pierwszy ruch jest, trzeba zrozumieć to, co mamy zrobić, nie? Potem trzeba zinterpretować, jakie z tego wynikają zagrożenia. A teraz wracając do tego, co Pan pytał, to jest kwestia już zagadnienia znacznie poważniejszego, bo to nie jest SMS na poziomie, czy zarządzanie bezpieczeństwem, czy zarządzanie zagrożeniami na poziomie każdego z nas trzech tutaj, tylko na poziomie struktur gospodarczych, organizacyjnych, gdzie mamy do czynienia z zespołami ludzkimi. I tutaj zaczyna być ogromny problem, który wynika po dużej części z naszej historii, ale również z tego, jak temat jest sprzedawany i jakąś świadomość mają władze, od władz na poziomie państwowym do władz na poziomie zakładu pracy, organizacji administracji publicznej, czegokolwiek, czyli tak zwany kapitał społeczny. Nazywa go się też kulturą społeczną. Ze względu na historię i na pańszczyznę, czyli krótko mówiąc niewolnictwo, my cały czas mamy bardzo małe zaufanie wzajemnie do siebie. Nie ufamy sobie, nie ufamy państwu, nie ufamy strukturom, w związku z tym nie stosujemy rozwiązań, które są tworzone do zapewnienia bezpieczeństwa, czyli procedur. Czy to będzie procedura administracyjna wydawania jakiegoś dokumentu, nie? Czy to będzie procedura, o której Siergiej mówił, postępowania w sali operacyjnej, czy to będzie procedura przygotowania do lotu. Jeżeli my nie będziemy mieli zaufania, jeżeli będziemy myśleli, że wiemy więcej, że potrafimy lepiej, będziemy się uznawali za mistrza świata i samca alfa, to po prostu prędzej czy później życie nam się odgryzie. Wspomniana na Just Culture, przepraszam, ja nie lubię polskiego tłumaczenia, czyli kultura sprawiedliwego traktowania, ponieważ wydaje mi się, że ona nie odzwierciedla
sensu tego, a że nie mam lepszego tłumaczenia, no to po prostu mówię jazz culture. Guru jazz culture, niejaki Sidney Dekker, Holender, który w tej chwili jest profesorem na jednym z australijskich uniwersytetów, wręcz w którymś z materiałów na YouTubie dostępnym również mówi, że to jest handel bezkarnością za wiedzę. To jest trochę przesadzone, bo tam jest znacznie więcej elementów, o których Siergiej już mówił, ale to jest rzeczywiście klucz do pewnego sukcesu. I ostatnia rzecz, która też się już pojawiła, to jest kwestia pewnych przepływów informacji pomiędzy różnymi branżami. Ja, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, obejrzałem wasz materiał dotyczący CRM-u, który jest dość specyficznym fragmentem czegoś, co nazywamy w reszcie lotnictwa czynnikiem ludzkim. On ma różne odcienie w zależności od tego, gdzie jest, czy to rzeczywiście jest kabina pilotów, szkoła lotnicza, czy to jest lotnisko, czy to jest zakład produkujący lub obsługujący samoloty. Ale idea mniej więcej jest taka sama. I tutaj mając to narzędzie, które jest w tej chwili bardzo rozbudowane i ono się nie zamyka tylko i wyłącznie do tego, że ktoś zgłosi, że coś poszło nie tak. Tam jest znacznie więcej tych elementów, czemu niski kapitał społeczny właśnie się sprzeciwia. I sądzę, że to są w tej chwili chyba najważniejsze zagadnienia, a to, co zrobił Siergiej, bo trochę wyszedł po prostu poza tą swoją bańkę informacyjną większą branżę, i to jest chyba jedna z najpoważniejszych zalet tej książki. Dziękuję bardzo za pańskie zdanie, panie Ryszardzie, bo tak jak przeglądam pańską ofertę państwa firmy, pańskiej firmy, i kiedy przeglądałem dzisiaj jeszcze pańskie dokonania w ostatnich czasach, realizowanych wiele projektów, drodzy państwo, tutaj należy się podzielić z państwem taką informacją, czym jest firma pana Ryszarda, MGN Alaris Consulting. Zwróćcie, drodzy państwo, uwagę na całe portfolio, zakresy funkcjonowania związane właśnie z bezpieczeństwem. Wiele wątków tu już w tym momencie padło, między innymi wdrażanie Just Culture, ale kiedy przeglądałem te odpowiednie informacje zawarte zarówno o firmie, ale o zrealizowanych projektach, to muszę państwu powiedzieć, już dawno coś takiego nie zrobiło na mnie wrażenia. I pańska osoba, panie Ryszardzie, zarówno i dokonania pańskiej firmy, ale trzecia rzecz, że pomógł pan naszemu koledze, naszemu medykowi w przejściu przez ten trudny temat. Chciałbym panu bardzo serdecznie podziękować i należą się panu w tym momencie naprawdę wysokie słowa uznania i kłaniam się nisko, chociaż powiedział pan, żeby nie za nisko, żeby głową mnie uderzyć w monitor. No tak, rzeczywiście tak powiedziałem. Bardzo dziękuję. Nie, no to jest zwykłe działanie na co dzień. Trzeba rozwiązywać problemy, proszę państwa, bo jak się je zostawia samym sobie, to one tylko zaczynają być trudniejsze, nie? To chyba prawa Murphy'ego o tym mówią. Z pewnością tak. Tu z gwiazdą dzisiejszego wieczoru jest Siergiej. Naprawdę zrobił ogromną robotę i należy mu się ogromny szacunek za to. Tak jak powiedziałem, napisałem parę pozycji i wiem, co to jest za robota. Pisałem bardzo dużo artykułów, tam gdzieś nawet chyba nie chwalę się, ale przez pewien czas byłem bardziej interpretowany jako dziennikarz, a nie inżynier lotniczy. Także trudność przelewania słowa na papier doceniam, więc tym bardziej chylę czoła. Siergiej, może 2 zdania do pana Ryszarda i będziemy dziękować już panu za wystąpienie i zaczniemy już tak metodycznie omawiać ten temat. A już się zadomowiłem. Ale pan miał taki piękny salon, myślę, że usiąść do fortepianu i zagrać jakąś tam piękny utwór, to aż się prosi, tak więc może nie dzisiaj. A nie, to ja pożyczyłem, bo wie pan, to jest, rozmawiam z wami z biura,
Więc tu jest raczej wszystko zagracone przeróżnymi książkami, materiałami i tego. I tutaj natomiast mam przestrzeń, jest czym pooddychać. Tak. Sergiej, 2 zdania oddaję Tobie w kierunku pana Ryszarda, jeżeli masz ochotę. Miło, że dołączyłeś do nas. Jacko, trochę mi zabrakło w tym wszystkim na początku, żebyś przedstawił bardziej Ryszarda, no, czym się tak naprawdę zajmuje właśnie tym szkoleniem w zakresie zarządzania bezpieczeństwa w tym lotnictwie, w dziedzinie, która osiągnęła w dniu dzisiejszym największy poziom bezpieczeństwa usług świadczących. Nikt inny jak lotnictwa nie daje takiego poziomu bezpieczeństwa jak to lotnictwo. I proszę zauważyć, że jak ważne jest uczenie się o tym, jak my musimy dbać o zasady bezpieczeństwa. I to jest właśnie, troszkę odpowiem, żeby zakończyć poprzednią wypowiedź, to jest właśnie problem nas medyków, że myśmy nie pamiętamy o swoich zasadach bezpieczeństwa i dlatego lekceważymy je. Natomiast lekceważenie zasad bezpieczeństwa w lotnictwie będzie się skutkowało tym, że samolot może spaść i nikt nie przeżyje. Lekceważenie zasad bezpieczeństwa w medycynie może skutkować tym, że najwyżej mój pacjent nie przeżyje, co też nie jest dobre, ale ja przeżyję, nie? Najwyżej pójdę do prokuratora się tłumaczyć, nie? Dlatego też ta świadomość sytuacyjna jest trochę inna. Ale wracając do Ryszarda, mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kilka rzeczy zrobić. Mamy taki plan, który kiełkuje w głowach już od jakiegoś czasu. Powiem, że Ania nas wyprzedziła trochę z poprzednią waszą rozmową o CRM-ach, czyli ja bym chciał stworzyć taką platformę, gdzie byśmy mogli wymieniać doświadczeniami w zakresie budowania bezpieczeństwa i ta platforma chciałbym, żeby była interdyscyplinarna, to znaczy, że nie tylko medycy, ale właśnie medycy, lotnicy, może tam inżynierowie przemysłu ciężkiego. Miałem też świetny kontakt z pana odpowiednikiem Ryszarda w kolejnictwie, także też ciekawe rzeczy można z transportu i szynowego, i wodnego się dowiedzieć, więc żeby stworzyć taką jakąś platformę dyskusyjną, interdyscyplinarną. Także taki mamy plan, mam nadzieję, że nam to się kiedyś uda. Bardzo trzymał kciuki. Będę trzymał kciuki za panów, panie Ryszardzie, bardzo panu dziękuję. Pan Ryszard Jaksa-Małachowski z MGN Alaris Consulting, dziękuję za pański czas, za poświęcenie i dziękuję, że pan dba o bezpieczeństwo nas, między innymi pasażerów, którzy podróżują bardzo często statkami powietrznymi. Dzięki takiej pracy, jaką pan wykonuje, możemy się czuć bezpiecznie. Tak więc jeszcze raz dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. A może być jeszcze trochę zaskoczeń na tym spotkaniu? Tak, bardzo proszę. Bo Sergiej tego nie wie. Aha, ale w październiku na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa ruszają studia podyplomowe w zarządzania bezpieczeństwem i koło pana na ekranie siedzi jeden z wykładowców. A też nie widziałem. Sergiej, przepraszam, nie było czasu jeszcze porozmawiać, bo próbowaliśmy to odpalić jeszcze w tym, przepraszam, zimą, ale szło strasznie pod górę, a jak dostaliśmy od gromowładnych, albo jak mamy bogów starożytnych, tak, trochę czasu, no to trochę pozmienialiśmy i będziesz właśnie jednym z wykładowców, żebyś pokazał to, jak to wygląda innymi oczami. To jest bardzo, bardzo wartościowe. Ja ostatnio szalenie dużo się nauczyłem, oglądając sprawozdanie z konferencji Danish Oil. Okazuje się, że oni mają te same problemy, które my mamy. Trzeba połączyć siły. A to całkiem niedaleko. Tutaj jakbyśmy tak mocno kamieniem rzucili przez Skagerrak, to jesteśmy w Danii od Królestwa Norweskiego. Tak jest, tak jest. Sergiej, gratulacje, panie wykładowco, panie profesorze może w przyszłości, tak więc takie rzeczy to naprawdę nie były ustalone tutaj. Dziękuję panie Ryszardzie, że pan takiego newsa sprzedał na antenie. Bardzo, bardzo się cieszę.
A ja mam też Sylwii, taką... Tak, miłego proszę. wieczoru. Gratulacje jeszcze raz. Dziękuję. Panie Ryszardzie, proszę dać znać, czy będziecie przyjmować studentów spoza Polski, którzy będą mogli u Państwa studiować. Sądzę, że jeżeli się zgłosicie, a zgłoszenia ruszają za 2 tygodnie, to się zgodzimy, tylko studia będą stacjonarne, trzeba będzie przyjeżdżać, przepraszam, kontakt online obniża jakość. Absolutnie się Tu zgadzam. musi być rozmawianie, wymiana informacji. Tu muszą być zespoły, które będą coś wypracowały, a potem będą porównywały, co powstało, nie? I dlaczego u nas tak, a u innych inaczej. No to dobra, to będę trzymał za Was kciuki. A może coś gdzieś kiedyś w przyszłości będzie bliżej Oslo i wtedy może będę bardziej na bieżąco. Ale Panie Ryszardzie, na pewno jeszcze będę Pana w tym temacie pytał. Bądźmy w kontakcie. Raz jeszcze dziękuję serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia, udanej audycji i pozdrowienia dla wszystkich fanów bezpieczeństwa, nie? Strasznie ważną robotę robicie, a macie trudny fach. Szacun ogromny. Serdecznie dzięki. Pozdrawiamy, Panie Ryszardzie. No, powiem Tobie tak, ja byłem przekonany, że tutaj pobiję tu jakoś tak, kurczę, w newsach wszystkie możliwe rekordy świata. Okazało się, że Pan Ryszard po prostu przebił mnie jednym tutaj muśnięciem. Gratuluję, Sergiej, to jest naprawdę fantastyczna wiadomość. Znaczy, dziękuję Ci, Jacek, za niespodziankę. Naprawdę nie spodziewałem się zobaczyć Ryszarda, chociaż wielokrotnie rozmawiałem z nim przez telefon, wielokrotnie myśmy prowadzili długie rozmowy, natomiast faktycznie nie widzieliśmy się. No. Także to było miłe zaskoczenie, fajnie, dziękuję. Tylko słuchaj, mam jeszcze taką prośbę, bo ja tak niekomfortowo się czuję z tymi gratulacjami i takim wywyższaniem. Ja jestem szeregowym lekarzem, no popełniłem grzech napisania książki, ale z tymi już... Dobra, to już do roboty przechodzimy. Przejdźmy do meritum i właśnie, wiesz co, ta wstawka może nawet i było fajne, żeby słuchaczom pokazać, dlaczego książka powstała. Książka właśnie powstała po to, żeby wytłumaczyć te dziwne rzeczy, o których mówimy, bo wiesz, takie rozmowy o bezpieczeństwo, o SMS, o CRM, to są, wiesz, takie hasła, które są rzucane w eter, a tak naprawdę myślę, że połowa słuchaczy NT-Live pojęcia nie mam w ogóle o czym to jest. To dobrze. Książka powstała, żeby wytłumaczyć, na czym polega rozumienie zarządzania bezpieczeństwem w ogóle, nie? Dobra, no to żeby zrozumieć ten temat, to Panie tutaj profesorze, to jakie rodzaje błędów możemy wyróżnić? Proszę tutaj nam wyłożyć ten temat. No dobra, przechodząc do meritum. Więc słychać chyba moje psy, nie? Bardzo fajnie. No, żona wróciła z zakupów i psy się aktywowały. Więc tak jak mówiłem, że nie chciałem jakby powielać literatury faktu, którą uwielbiam i tam no, na koniec też przygotowaliśmy taką jakby biblioteczkę poleceń, więc no, nie chciałem się jakby skupić się na konkretnych rzeczach. Okazało się, że ten błąd jest jakby takim spoiwem w tej całej filozofii zaczerpniętym, nie będę tutaj ukrywać, cała ta filozofia budowania bezpieczeństwa i budowania zasad bezpieczeństwa jest zaczerpnięta z lotnictwa. A dlaczego z lotnictwa? No to tak jak powiedziałem, bo lotnicy w tej chwili są liderami w sprzedaży usług bezpiecznych i robią to najlepiej. I oni wiedzą, jak to zrobić, dlatego to jest zaczerpnięte. Sam błąd jest jakby punktem centralnym, który o tym bezpieczeństwie mówi. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę mylimy się zawsze. Mam, Jacek, do Ciebie pytanie. Czy Ty się w swojej pracy kiedykolwiek się pomyliłeś? Tak, z pewnością wiele razy. Otóż to, więc chodzi o to, że my popełniamy błędy praktycznie rzecz biorąc zawsze. No, człowiek jest taką istotą, że człowiek powinien się uczyć na błędach. Nie? Tak jak my, jak jesteśmy małymi bobasami, jak się rodzimy, nie jesteśmy słoniami ani końmi, które się od razu po porodzie stają na nogi i idą. My musimy raczkować, uczyć się.
uczymy się chodzić i utrzymywać równowagę przez upadki. Czyli my musimy zdobyć tą wiedzę poprzez zdobywanie tego doświadczenia, poprzez popełnianie tych pomyłek. Nie? Dlatego też warto wiedzieć, dlaczego się mylimy. No i postarałem się sobie w tej książce jakby podzielić te sposoby błędów. I to też rzecz ważna. Dla mnie to nie jest taki podział jakiś tam profesorski, akademicki. Wydaje mi się, że są tak naprawdę u nas dwa rodzaje błędów. Błędy nieświadome i błędy świadome. Takie pytanie do Ciebie, do słuchaczy, jak myślicie, których błędów można jakby lepiej uniknąć? Błędów świadomych czy błędów nieświadomych? Ja się nie będę wypowiadał, bo jestem po lekturze Twojej książki, więc nie będę obiektywny, bo mam wiedzę, którą mi nam przekazałeś, ale to zostawię dla Państwa. No więc powiem tak, że błędy świadome niestety są najgorszym rodzajem błędów, które możemy popełniać, bo błędy świadome to są takie, które myślimy, że myśmy ich popełniamy. To jest coś w rodzaju, że jeżeli ja jadę samochodem, jest ograniczenie 50 na godzinę, a ja świadomie jadę więcej niż 50 na godzinę, ja popełniam świadomy błąd. I ja tego nie zmienię, jeżeli nie zmienię swojego własnego podejścia do tego problemu, już swojej własnej kultury, więc najgorzej nam uniknąć błędów świadomych, nie? No i tutaj jakby książka o tym nie mówi. Więc błędy świadome zostawiamy gdzieś na boku. Książka się zajmuje błędami nieświadomymi i okazuje się, że błędów nieświadomych jest cała masa, którą my możemy popełniać. No i te błędy są różne. Pierwsze, na przykład mogą być błędy związane z brakiem wiedzy. Na przykład ja nie umiem, przychodzę do karetki pogotowia i nie umiem intubować na przykład. To jest umiejętność, którą należy zdobyć w czasie, powiedzmy, jakiegoś szkolenia, nie? Albo ja nie umiem czytać, bo jeszcze nie nauczyłem się czytać, jestem dzieckiem i się nie nauczyłem czytać, nie? To są błędy, które są związane z brakiem wiedzy, brakiem umiejętności, które jesteśmy w stanie zdobyć ucząc się czegoś, nie? I w literaturze to są nazywane tak zwane błędy techniczne. To są wszystkie takie błędy albo umiejętności, które jesteśmy w stanie zdobyć ucząc się. Czyli jeżeli ja będę się uczyć czytać, to ja się nauczę czytać. Jeżeli ja będę się uczyć intubować, to ja się nauczę intubować. Jeżeli ja będę się uczyć latać samolotem, to ja się nauczę tego robić. Nie? Ale do tego ja muszę się uczyć, muszę studiować, muszę uczestniczyć w zajęciach teoretycznych, muszę uczestniczyć w zajęciach praktycznych. Nie? I to są błędy techniczne. Błędy związane z brakiem wiedzy jeszcze podzieliłem na taką podpunkt, czyli czasami może być coś takiego, że jest coś, czego myśmy nie wiemy w ogóle jako ludzkość. W każdym punkcie historii zawsze uważamy się za najmądrzejszych. Nie? Teraz nam może się wydawać, że myśmy już wiemy tak naprawdę wszystko, potrafimy tutaj rozszczepić atom, próbujemy robić fuzję atomu, potrafimy latać, potrafimy dolecieć do Księżyca, nie? I wydaje się, że teraz wiemy wszystko. Ale może być tak naprawdę, że no nie wiemy wiele rzeczy, nawet z medycyny. I przykładem bardzo dobrym do tego był czas chaosu, czas pandemii w COVID-19, kiedy wydawało się, że myśmy mamy tutaj najnowocześniejszy sprzęt, a nie potrafiliśmy sobie poradzić. Przez pierwszy okres pandemii tak naprawdę z wirusem respiratorowym, który no, co jakiś czas nawiedza nasz glob. I tutaj wiem, że Tobie akurat ten się przypadek opisu błędów się podobał. Słynna historia biedaka Semmelweisa, położnika wiedeńskiego, nie? Tak, to prawda. I akurat chciałbym się posłużyć tym przypadkiem, bo dla mnie to specjalnie go umieściłem też w tej książce i specjalnie o niej mówię, bo dla mnie to jest historia niesamowita. To jest historia, kiedy proste rzeczy potrafią ratować wiele istnień ludzkich. A Semmelweis, dla przypomnienia, zrobił bardzo prostą rzecz, bo on był położnikiem w Wiedniu,
który zauważył, że w szpitalach akademickich, gdzie pracują studenci medycyny, gdzie pracują profesorowie, ginie więcej kobiet z tak zwanej gorączki połogowej niż w szpitalach nieakademickich, gdzie tych profesorów, studentów, medyków nie było. A problem polegał na tym, że ci wszyscy studenci, profesorowie w piwnicach mieli prosektorium i uczyli się anatomii, uczyli się nauki, która była zakazana przez wieki, żeby być lepszym lekarzem, i nie mając rąk szli badać te biedne kobiety, przynosząc te wszystkie zarazki z trupa na kobiety. Powodowało to ogromną ilość śmierci w sepsie, wtedy to nazywali gorączką pałogową. Semmelweis wymyślił prostą rzecz mycia rąk. Słuchajcie, przez wiele dekad ta prosta zasada nie mogła nam w głowach się zmieścić, że my musimy myć ręce, żeby ratować te biednych naszych pacjentów. To w tej chwili wydaje się nam nie do uwierzenia, że teraz myśmy nie możemy uwierzyć, jak to nie umyć ręce przed zbadaniem pacjenta. Nie? A wtedy to było takie naturalne. I ja to jakoś tak wyłapałem tą ideę i stwierdziłem, że teraz jesteśmy w takiej samej sytuacji. Teraz mamy też bardzo proste rzeczy. Listy kontrolne. Proste rzeczy, listy kontrolne, które nam mówią, odczytaj tą listę kontrolną, zrób tak, jak lista kontrolna robi, z tym bardziej w sytuacjach krytycznych, bo ona pomoże Ci uniknąć błędów, a my tego nie robimy, bo uważamy, że my jesteśmy mądrzejsi. I to jest... Chcesz coś komentować? Nie, ja tylko się zastanawiam, czy jesteśmy na takim etapie, żebyśmy mogli już przejść do jakichś konkretnego przykładu ewentualnie, czy idziemy dalej, żebyśmy ewentualnie mogli zwrócić Państwu uwagę na przykład na analizowaniem samych błędów. Czy to jest taki moment, czy nie? Jeżeli nie, to skończę ten podział i później, żeby to po prostu miało jakąś ręce, nogi, skończę ten podział, żebyśmy później wiedzieliśmy dalej, o czym mówimy, nie? Więc te błędy, które my popełniamy jakby nieświadomie, no, to generalnie rzecz biorąc dzielą się na dwie duże grupy, nie? Czyli błędy albo umiejętności techniczne, które zdobywamy w trakcie szkolenia. I co jest ważne, to szkolenie musi być odnawialne. Tak jak takie krótkie pytanie do naszych kolegów, właściwie ideą zdobywanie wiedzy na temat właśnie bezpieczeństwa, no to mnie wprowadziły tak naprawdę jako młodego lekarza, młodego adepta i zdobywcy dyplomu medycyny, i stwierdziłem, że o Jezu, ja jeszcze mam dyplom medycyny, jestem wow. Poszedłem na kursy ALS-y, tam mi pokazali, gdzie jest moje miejsce tak naprawdę, nie? No i stwierdziłem, wow, no są proste rzeczy. I te proste rzeczy mogą po prostu pomóc mi wykonywać tą medycynę jakby lepiej. A się okazało, że przeniesienie tych zasad ALS do pracy okazało się bardzo, bardzo trudne. I dotychczas tak naprawdę to przeniesienie, ta implementacja tej wiedzy trwa z różnymi skutkami w różnych miejscach. Więc jedna część błędów to są błędy techniczne, na które musimy zwracać uwagę, i to są błędy, które musimy pamiętać, że musimy odnawiać tą wiedzę techniczną, bo ta wiedza techniczna to jest oprócz tego, że myśmy wiemy, jak na przykład wykonać intubację, to my musimy mieć tą pamięć mięśniową i powtarzać tą, powiedzmy, intubację, nie? Natomiast błędy nietechniczne to są błędy, które my nie jesteśmy w stanie, w żadnym stanie nauczyć się, ani za żadnej książki, ani z żadnego wykładu, ani od żadnego najlepszego specjalisty i profesora. To są umiejętności, przede wszystkim umiejętności świadomości sytuacyjnej, czyli gdzie ja jestem i co ja tutaj robię, dlaczego ja w tym miejscu jestem. To są umiejętności komunikacji. To są te rzeczy, o których rozmawialiście za nią o CRM-ach, czyli pętle komunikacyjne. To są umiejętności podjęcia decyzji. Czasami jest trudno podjąć decyzję w sytuacjach kryzysowych. Jak statek kosmiczny lądował pierwszy raz, to wylądował nad kraterem i nie było wiadomo, czy lądować teraz, czy lądować za kraterem, więc wiesz, no, trzeba coś podejmować decyzję, czy jak samolot ląduje, to co trzeba najpierw zrobić, wyciągnąć podwozie, czy schować klapy, nie? Więc to jest umiejętność podjęcia decyzji.
No i ta najważniejsza umiejętność komunikacji. I słuchajcie, najważniejsza sprawa jest to, że wszystkie te błędy umiejętności nietechnicznych jesteśmy w stanie pokonać, jeżeli będziemy używać listy kontrolnej, ale oczywiście specjalnie przygotowane. Nie każda lista kontrolna jest dobra. Czasami bywa tak, że lista kontrolna też doprowadzi nas do jakiegoś błędu, ale też o tym możemy pomówić później. Natomiast mamy tak naprawdę dwa proste sposoby, żeby sobie poprawić naszą pracę. Powtarzać ćwiczenia i naprawdę uwierzyć w listy kontrolne. Pojawiają się w trakcie naszej rozmowy komentarze i nie jest dzisiaj inaczej. Między innymi Łukasz Derkacz, witam Ciebie Łukaszu, napisał taki komentarz: prawo Murphy'ego daje przypustkę do kreatywnego tworzenia procedur, które będą przewidywać nieprzychylne sytuacje. Pozostaje ostatnia kwestia jednostki, akceptacja zmiany. Dziękuję Tobie Łukasz za ten komentarz. Pojawiło się pytanie, Łukasz, widzimy Twoje pytanie, będzie w części Q&A. Mamy też pozdrowienia od Bruna, cześć Bruno z Poznania, ale też jest z nami Marcin Gbiorczyk, zaprzyjaźniony z redakcją NT-Live, ratownik koordynujący Leszczyński SOR, który napisał taki komentarz: mamy kulturę zamiatania błędów pod dywan, trudno jest przyznać się do błędu, do zagrożenia bezpieczeństwa wobec pacjenta, ale trzeba to robić, analizować, wdrażać poprawki i ponownie analizować osiągany efekt. No właśnie, to jak to jest z tą analizą tych błędów? Co tutaj jest bardzo ważne w omawianiu tej tematyki związanej z błędami? Super pytanie. Natomiast zaczynając odpowiedzieć też trochę tak jakby trochę dwa słowa wstępu, nie? Ponieważ słuchajcie, jeżeli tak popatrzymy w prawo, w lewo, to właśnie jest tak, że wszyscy mówią na temat tego, że słuchajcie, trzeba się uczyć na błędach, róbmy debriefingi, pouczmy się, natomiast jak się popatrzy w życie prawdziwe, okazuje się, że to jest po prostu taki, frazesy, które są rzucane na wiatr tylko po to, żeby mówić, że ja wiem, że trzeba analizować błędy, ale my tego nie robimy. Ja się zacząłem zastanawiać się, dlaczego myśmy to nie robimy. I okazało się, że myśmy to nie robimy, dlatego że myśmy żyjemy w tej tak zwanej kulturze winy. Czym jest kultura wina? Kultura wina jest czymś, co kiedy my szukamy winnego, że coś się stało i za wszelką cenę chcemy tego winnego ukarać, czyli zdekapitować, powiesić go, ukarać, wsadzić do więzienia. Nie interesuje nas, co się stało, nie? W stosunku do tak zwanego, jak Ryszard mówi, just culture, albo w polskim tłumaczeniu kultury sprawiedliwego traktowania, czyli kulturze, która nie szuka winnego, tylko szuka rozwiązań, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Pokłosiem tego dzieła, to Eris Human, pokłosiem tego dzieła w wieku XXI na początku było właśnie duży nacisk różnych organizacji międzynarodowych na zmniejszenie ilości błędów medycznych. Powstały różne prace, na przykład ta praca o kooperacyjnej karcie kontrolnej, która mówiła, że lista kontrolna w sali operacyjnej jest super i fajnie i wykorzystajmy ją, że będziemy mieli czas, to też o nich dwa słowa powiemy. Zaczęliśmy czerpać rozwiązań właśnie z rozwiązań lotniczych i zaczęły te rozwiązania lotnicze wprowadzane do szpitala. Centrum Monitorowania Jakości zaczął wprowadzać pewne programy już w 2012 roku. Zaczął wprowadzać programy tak zwanych komórek do spraw zdarzeń niepożądanych oraz tak zwane zespoły szybkiego reagowania. No to wszystko właśnie polega na tej kulturze just culture. Z tym, że to, co chciałam powiedzieć przed spotkaniem z Ryszardem, że my medycy, nie znając naszej historii dążenia do bezpieczeństwa, my nie rozumiemy, skąd się biorą te listy kontrolne i po co one są. Kiedy my nie wiemy, w jakich okolicznościach nasze listy medyczne kontrolne powstawały, my nie chcemy ich wykorzystywać.
Komórki do zdarzeń niepożądanych na początku swojego istnienia, teraz już widać, że się trochę zmienia, ale na początku swojego istnienia zajmowali się tylko i wyłącznie zbieraniem danych, ile w szpitalu było tak zwanych zdarzeń niepożądanych. To znaczy, ile było upadków, ile było samodzielnych opuszczeń szpitala, bo nikt nie zgłaszał jakiegoś poważniejszego zdarzenia niepożądanego, bo wszyscy się bali, że jeżeli ja zgłoszę, że na przykład zaszyłem łyżkę w brzuchu pacjenta, to na pewno mnie oskarżą i pójdę do prokuratora. Czyli żyjemy ciągle w tej kulturze winy, a zgłaszanie zdarzeń niepożądanych często traktujemy jako papierek, który ma nas ochronić znowu przed tym prokuratorem. To znaczy, że jeżeli mi pacjent wypadł z karetki, to ja napiszę taki protokół, że doszło do zdarzenia niepożądanego, pacjent wypadł z karetki, bo mnie nie słuchał, dlatego wypadł z karetki, nie? I to już ma być moja ochrona znowu przed prokuratorem. Nie szukamy winy, nie szukamy przyczyny, dlaczego on wypadł z karetki. Może on wypadł z karetki, bo było ślisko i się pośliznął. Może on wypadł z karetki, bo były nosze niezabezpieczone, jakoś go popchnęli. Nie? Więc nie będziemy szukać przyczyny, czyli będziemy jedynie jakby zabezpieczyć się przed tym, żeby nas oskarżyli. Więc myśmy przyjmujemy które są nakierowane na bezpieczeństwo, które są zaczerpnięte, to jest tak zwany just culture, natomiast bez rozumienia, po co one są wprowadzane, myśmy ich nie wykorzystujemy. Dlatego myśmy nie prowadzimy analizy źródłowej, żeby znaleźć tą przyczynę, dlaczego doszło do tego, że ten pacjent wypadł z karetki, tylko chcemy się ochronić przed prokuratorem. No właśnie, bo to jest takie chodzenie z batem w ręku trochę, nie? Zabieramy się do tego trochę jak pies do jeża, jak to kiedyś powiedział jeden z klasyków polskiej kinematografii. Tutaj bardzo ładny komentarz pod tym kątem napisał Paweł Bednarenko. Paweł Bednarenko, ratownik na Wyspach, duże doświadczenie w NHS-ie. I Paweł napisał tak, że jednym z wymogów do otrzymania rejestracji jako ratownik medyczny w Wielkiej Brytanii jest zdolność do oceny własnej praktyki oraz refleksji, która przyczynia się do poprawy własnej właśnie praktyki zawodowej. I ja myślę, że może czas na to, drogi Sergieju, przepraszam bardzo, żebyśmy się trochę wyzbyli takiego poczucia, że jedynym powodem, dla którego powinniśmy poprawiać jakość naszej pracy z punktu widzenia eliminowania błędów, jest konsekwencja karna, a może jak najczęściej powinniśmy mówić o tym, że to chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo naszego pacjenta. Bo często się niestety tak zdarza i właśnie też pytałem o ten cel analizowania błędów, więc może żeby wybrzmiało to bardzo intensywnie z Twoich ust przede wszystkim, jaki jest sens analizy błędów, prawda? Już powiedziałeś o wielu wątkach, ale w tym wprowadzeniu rzeczywiście mogło nam to umknąć. To potrzebowałbym, żeby to wybrzmiało raz jeszcze. Słuchaj, ja Ci po prostu opowiem, żeby tutaj się nie rozwodzić, jak to było w moim przypadku, no bo jak już się zacząłem czerpać tą literaturę, a w szpitalu pojawiła się taka komórka, no to poszedłem do tej administracji i powiedziałem, słuchajcie, nie chcecie, żebym wam poprowadził? Oni, o Jezu Boże, świetnie, że ktoś się zgłosił do takiej komórki, bo przecież kto chce błędami się zajmować, nie? No i rozpisałem przede wszystkim nasz jakby regulamin, w którym też jasno powiedziałem, że myśmy nie będziemy w tym regulaminie szukać winnych, będziemy szukać przyczyny. Oczywiście zapewniłem, że będziemy anonimizować jakby tych naszych uczestników tego zdarzenia, żeby też to nie wynikało, żeby się nie bali, że dyrekcja dowie się, że to przez Iksińskiego została zaszyta łyżka w brzuchu, nie? Więc ciekawym doświadczeniem było, jak ja zacząłem z tymi zgłoszeniami chodzić po ludziach, no bo trzeba, jak się przyszło zgłoszenie, że coś się stało w którymś oddziale, to trzeba przyjść i się zapytać, słuchajcie, i porozmawiać z nimi na 4 oczy, no co się stało, jak wy to widzicie, nie? Po prostu było ciekawe patrzeć w oczy tych ludzi, kiedy przychodziłem z kartką, mówię, słuchajcie, jest zgłoszenie z waszego oddziału, zdarzenie niepożądane, nie? Przychodzę z tą kartką, a na mnie patrzą w oczy, Boże, doktor, po co ty przychodzisz? Przecież, no Jezu, co my tutaj będziemy brudy wyciągać na zewnątrz? Mówię, no jak, ale było zgłoszenie, więc musimy z tym coś zrobić. No tak, zgłoszenie było, bo jest takie zarządzenie dyrektorem, więc musimy robić, ale po co brudy wyciągać, nie?
Więc zawsze rozpoczynałem rozmowę długim wprowadzeniem, że słuchajcie, ja nie chcę szukać winnego, ja nie chcę tutaj nikogo jakby karać, chcemy znaleźć przyczynę. Efektem tego było, że myśmy odnajdywali tak naprawdę czasami bardzo banalne rozwiązanie, które było tak banalnie proste, że aż się nie chciało wierzyć, że takie banalne, proste rozwiązanie może być. Jednym z przypadków, który właśnie opisuję też w książce, był problem wynaczynienia cytostatyków u pacjentów leczonych onkologicznie, którzy nie chcieli, bo nie każdy pacjent onkologiczny chce, żeby miał założony port, czyli taki większe podkucie centralne z takim portem, gdzie można ten cytostatyk podawać bezpieczniej, więc czasami po prostu te cytostatyki idą przez węflony. Więc ci pacjenci chodzą po tych oddziałach z tymi swoimi kroplówkami, z tymi swoimi chemiami. No i jeżeli się zahaczy wężyk od węflonu, to czasami się po prostu siłą rzeczy ten węflon zostanie wyrwany. Więc w analizie źródłowej jest taki punkt, że oczywiście zbierasz informacje, później szukasz źródeł w innych źródłach, w innych informacjach, jak poradzić sobie problem. Słuchajcie, znalazłem rozwiązanie też w jednej z książek, który Wam zaprezentuję, znalazłem rozwiązanie, wiecie gdzie? W lotniczym pogotowiu ratunkowym, bo oni też mają taki problem, że oni mają mało miejsca i mają, na przykład jeżeli pacjenta mają w tym helikopterze, muszą przy nim coś zrobić i nie daj Boże wyrwą węflon, oni nie mają miejsca, żeby założyć tego węflonu powrotnie, jak lecą w powietrze, więc oni dbają o ten węflon w ten sposób, że układają wężyk od kroplówki w literkę U i przyklejają 2 plastrami. Wtedy po pociągnięciu kabelka od węflonu musi pokonać 4 punkty zaczepne, czyli 4 miejsca przyklejenia w tego wężyku, co 4-krotnie zmniejsza nam szansę na wyrwanie tego węflonu. Więc... Przewertowałem, znalazłem, drodzy Państwo, to jest dokładnie na 110 stronie, to jest Twoja fotografia ze zbiorów własnych, zaprezentowałeś, jak to rzeczywiście zrobić i faktycznie po takiej analizie błędów, po wyciąganiu, drodzy Państwo, wniosków, mamy konkretne rozwiązania, co robić, czego nie robić, jak przeprowadzić inaczej procedurę w przyszłości. Kiedy czytamy książkę Twoją i kiedy przygotowaliśmy wspólnie scenariusz, to padła ta historia, bardzo znana historia, niestety bardzo młodej pacjentki, młodej kobiety, która niestety poprzez szereg elementów, szereg postępujących po siebie w sposób krytyczny czynników spowodowało to, że ta pacjentka niestety finalnie odeszła, finalnie umarła. 2 zdania na ten temat, może nie o samej historii, nie opowiadajmy o tym, bo to jest napisane w książce, ale jak analiza tego przypadku w kwestii, o której teraz rozmawiamy, pomogła w przyszłości unikania innych błędów? 2-3 wnioski, jakie mógłbyś przytoczyć? Znaczy to jest historia Elaine Bromley, to jest kamień milowy w uczeniu się o bezpieczeństwie w medycynie. To jest właśnie jedna z tych historii, które każdy medyk powinien znać. Jeżeli myśmy nie znamy historii Elaine Bromley, to się dowiedzmy, co to jest za historia i naprawdę się nauczmy. To jest właśnie o tym, że myśmy medycy nie znamy swoich własnych historii bezpieczeństwa. Natomiast mogła być ta historia być nieznana nikomu, ponieważ mogłoby się ona skończyć jak wiele innych historii, które się kończą niestety w naszych szpitalach, które nie mają dalej rozwoju. Natomiast mąż tej kobiety jest pilotem lotnictwa, jest instruktorem lotnictwa i on się zaciekawił tym wszystkim, że on zaczął szukać konkretnych przyczyn, dlaczego to się stało jego żonie, dlaczego jego żona zmarła. On nawet przyszedł do kierownika czy tam ordynatora oddziału i pytał się, czy on mógłby mieć dostęp do tych dokumentów. Kierownik tego oddziału mówi, że on niestety, jeżeli chce, to może do prokuratury iść, bo w medycynie tak się zdarza.
natomiast sumo mówiło, że on nie chce nikogo tutaj winić, on chciałby znaleźć przyczyny. I owocem tego zrodziło się niesamowita platforma, którą wszystkim polecam, to jest Clinical Human Boże, przypomnij mi, Clinical Human. Zaraz znajdziemy, wkleimy, nie przejmuj się, poradzimy. Czyli to jest platforma edukacyjna, która zajmuje się wprowadzaniem i implementacją wiedzy na temat czynnika ludzkiego w medycynie, który proponuje różne rozwiązania, które pomagają eliminować błędy natury ludzkiej w medycynie. Bo jej mąż właśnie zebrał dużo specjalistów wkoło siebie i stworzył taką ogromną platformę edukacyjną. Ona jest w języku angielskim, ale myślę, że język angielski nie jest przeszkodą w świecie współczesnym do wykorzystania tych rozwiązań. I ona działa dotychczas i wszystkim bardzo, bardzo chętnie polecam do skorzystania z dobrodziejstw tej właśnie strony i dobrodziejstw tego, co wyrosło na kanwie śmierci żony pana Bromleya. Za chwilkę wkleimy w komentarzu link z odniesieniem do tej organizacji, której, jak przytoczyłeś w trakcie pisania książki, mąż zmarłej pacjentki poświęcił całe swoje życie, już dalsze, żeby edukować, żeby iść w kierunku just culture, żeby nie mówić o tym, że trzeba kogoś skazać, że wyciągnąć konsekwencje bad, o którym żeśmy mówili wcześniej, ale nie pozwalać na to, żeby te błędy się pojawiły. Ania Burczyńska napisała, ja nie wiem, czy na studiach prawniczych tyle razy pada hasło prokurator, co u nas, a to chyba nie tego powinniśmy się bać najbardziej. Dziękuję Tobie, Aniu, że zamarkowałaś również tę kwestię, bo z pewnością jest ona ważna. Tutaj też pani Alicja napisała, że to jest głębszy problem zgody na byle jakość i faktycznie, pani Alicjo, kiedy prowadziliśmy audycję pod tytułem Jakoś to będzie z Marcinem Wojcieszakiem, z Lukasem Felczerem, te wątki również pojawiały się. Marcin Gbiorczyk też napisał, pełna zgoda, dlatego nie należy godzić się na byle jakość. Jest ciężko, ale warto i Marcin zawsze tutaj w takim momencie dodaje, kropla drąży skałę. To jest jego zawodowe motto życiowe i no, zawodowe i życiowo może nie, ale zawodowe chyba, myślę, Marcinie, najlepiej to odzwierciedla, jak to powinno być robione. I teraz o tym culture, just culture, chyba powiedzieliśmy bardzo dużo i pan Ryszard o tym powiedział i ty mówiłeś i potem pojawiało się to w zapowiedzi, więc chyba myślę, że tutaj na ten temat już za wiele nie musimy mówić, warto o tym przeczytać, więc jeżeli teraz mamy jakiś plik do pokazania, droga Jagodo, jest teraz jakiś czas na jakąś grafikę do pokazania, czy nie? Sergiej, jak to było? To może ja jeszcze dwa słowa powiem o tej kulturze, a później sobie przejdziemy do szczegółów i tam rzeczy bo tutaj ten problem, który widzowie też wyszczególnili, czy Ania, czy Łukasz, jest bardzo ważny. Dlatego też idee tej książki moje były takie, że ja chciałem ją napisać takim językiem, żeby ona była zrozumiała dla każdego, żeby rozpocząć dyskusję nie tylko wśród medyków, ale wśród niemedyków. Dlatego jeżeli ktoś się zaciekawi tą moją pozycją, to bardzo proszę Was, pożyczcie ją komuś ze swoich kolegów niemedyków, żeby zaczęli o tym czytać i słuchać. Dlaczego? Bo kultura winy niestety nie jest domeną medyków. My wszyscy żyjemy w kulturze winy. Niestety zwróciła mi uwagę taka też moja koleżanka u nas tutaj niedawno w naszym regionie doszło do niezmiernie tragicznego wypadku, po prostu masakrycznego. Wycieczka szkolna, zbierała się na jakieś tam kolonie i pakowali się dzieciaki w nocy, było ciemno, już po 22, do autobusu. Przyjeżdżał jakiś szalony samochód, no i niestety zgarnął jedno dziecko, zabijając to dziecko na drodze. No i wszystkie wysiłki polegały na tym, żeby trzeba było znaleźć tego szalonego
kierowcy, żeby go ukarać. I oczywiście to zostało zrobione, on został znaleziony, został osądzony i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powiedziałabym, że po przeczytaniu tej mojej książki ona zwróciła uwagę, ale faktycznie, patrzcie, co myśmy robimy. W telewizji, w radio opowiedzieliśmy o tym przypadku i jaka była reakcja. Całe społeczeństwo chciało znaleźć winnego i ukarać go, natomiast nikt się nie zapytał, a dlaczego dzieciaki się pakowali na ulicy w nocy, nie na oświetlonym pomieszczeniu? Dlaczego dzieciaki nie mogli się pakować gdzieś na parkingu, gdzie jest oświetlone? A dlaczego oni to robili w nocy, a nie robili to w innych godzinach? Czyli tutaj było tyle rzeczy, które można było poprawić, żeby do przyszłej sytuacji nie doprowadzić do takiej sytuacji, żeby w ogóle ten szalony kierowca, który niech sobie jeździ szaloni po drogach, żeby miał szansę zgarnąć tych dzieciaków w trakcie pakowania się do wycieczki. Nie? Czyli tutaj ta zmiana myślenia musi zajść też w społeczeństwie. Niestety ze względu na swoją pracę myśmy od czasu do czasu chodzimy do tych prokuratorów, też mi się przypomina taka sytuacja, kiedy byłem w charakterze świadka przesłuchiwany przez prokuratora. Cała moja wizyta u pani prokurator niestety polegała na tym, że musiałem odczytać karty zleceń lekarskich i tak naprawdę stwierdziłem, że moja obecność była zupełnie niepotrzebna, wystarczyło biegłego wziąć, żeby biegły wytłumaczył, co w tej karcie było napisane. Pani prokurator pytała mnie się, tu jest wpisane, że pacjent dostał NAC, no PWE na przykład, nie? Co to jest? No, że to jest płyn wielolitrytowy, a tu dostał insulinę. A dlaczego dostał insuliny? Przecież on nie chorował na cukrzycę. No bo dbamy o gospodarkę insulinową pacjenta. I przez 2 godziny tłumaczyłem karty zleceń u pacjenta. Nie padły żadne konkretne pytanie, które by rzuciły światło na dany przypadek. Więc jak się rozkończyła rozmowa, ja poprosiłem panią prokurator, czy ja mogę jej zadać pytanie, które nie jest związane z daną sprawą. A mówię, no tak oczywiście. Ja mówię, widzi pani, sytuacja polega na tym, że wezwała pani mnie do siebie. Ja musiałam przez to nie być w pracy, więc teraz społeczeństwo cierpi z tego, że jest o jednego anestezjologa u nas w szpitalu mniej. Ja tracę swoje pieniądze, które mogłem zarobić w czasie rozmowy z pani, bo ja tutaj rozmawiam z pani. Pani też jest zatrudniona i całe społeczeństwo płaci za to, żeby pani tutaj siedziała ze mną i rozmawiała na ten temat. Więc wykorzystujemy jako społeczeństwo duże środki na to, żeby znaleźć winnego. A co gdybyśmy te wszystkie środki nakierunkowali na to, żeby znaleźć przyczyny, dlaczego doszło do śmierci na przykład pacjenta, akurat w przypadku tego, co myśmy rozwiązujemy, żeby wyciągnąć jakieś wnioski, żeby do następnym przypadku nie doszło do podobnej sytuacji. Nie szukając winnego, nie karając winnego, tylko szukając przyczyny. Na co pani prokurator powiedziała, w sumie pomysł jest fajny, ale przecież rodzina musi otrzymać tego winnego. Jak już coś się stało, to ona musi otrzymać tego winnego, żebyśmy go ukarali. Problem polega na tym, że myśmy wszyscy żyjemy w kulturze winy i musi się rozpocząć dyskusja społeczna na temat tego, że nie tędy droga niestety. Możemy szukać winnych, ale to nie zmieni naszego bezpieczeństwa. Dopóki myśmy nie zmienimy to nasze podejście, to będziemy dalej popełniać te same błędy, będziemy dalej stawać na te same grabki. Drodzy Państwo, faktycznie ten wątek jest poruszony, strona 104 o tym wątku prokuratorskim. Tutaj padło kilka bardzo cennych, bardzo ważnych zdań, których nie będę przytaczał, żeby nie zabierać Państwu przyjemności eksplorowania tego ciekawego wydawnictwa. Pojawiają się kolejne pytania, kolejne komentarze, kolejne spostrzeżenia. Dziękuję bardzo Pani Agnieszko za Pani opinię. Właśnie te środki powinny być kierowane na rozwiązywanie problemu przyczyny, a nie szukanie winnego. Jeszcze jest jedno, ale jesteśmy bogatym państwem i najwidoczniej stać nas na popełnianie błędów. No nie wiem Pani Agnieszko, wydaje mi się, że nie, bo kiedy weźmiemy na tak zwany tapet analityczny, ile nas kosztuje przywrócenie do zdrowia pacjenta po takim wielonarządowym urazie, już nawet nie sama pomoc w szpitalnym oddziale ratunkowym czy w oddziale intensywnej terapii, ale setki godzin spędzonych z fizjoterapeutą, to zostawiam Państwu do przemyślenia. To są ogromne koszta. Już nie mówiąc o tych najbardziej wrażliwych, związanych z utratą z
sprawności fizycznej, z utratą często pracy, ale też kontaktu z rodziną, bo wiele miesięcy jesteśmy skazani na to, żebyśmy byli przez kogoś prowadzeni. To są takie wątki, o których też warto mówić głośno, żebyśmy trochę emocją, ale jednak może też się tym mechanizmem posłużyli do tego, żeby osiągać jakieś nasze cele. Myślę, że się ze mną zgodzisz, Sergiej, chyba że masz inne zdanie, to bardzo proszę. Nie, oczywiście właśnie cieszę się, że te emocje się pojawiają, bo o to mi chodziło, żeby te emocje zaczęły się pojawiać, żebyśmy zaczęli się zastanawiać się nad tym, nie? Właśnie wiesz co, ja zauważyłem już w kilku audycjach, bo przygotowując się do twojej audycji, to przysłuchałem kilka poprzednich bardzo fajnych, ciekawych i zauważyłem jedną charakterystyczną rzecz, że najczęściej u ludzi, którzy zrobili coś fajnego, na przykład niesamowity wykład, w ogóle interesuje ta sprawa Tomasza Darochy o leczeniu hipotermii. Czy też była taka audycja o książki sorowej, tam ratownik też napisał, nie? O sorze, że czasami te rzeczy zaczynają się od wściekłości, od niezrozumienia, dlaczego tak się dzieje, nie? Dlaczego to państwo nasze traci te pieniądze nie tam, gdzie trzeba, nie? Właśnie ten motyw niezgody, buntu, to jest dobra też emocja, która popycha nas w pewnym stopniu do rozwiązywania tych problemów, nie? A tak też powstała ta moja monografia, że byłem niezgodny z tym, co ja widziałam wkoło siebie i chciałem to jakoś poprawić. Zacząłem szukać sposobów, żeby to poprawić. Dlatego też dla mnie to było pewnego rodzaju też jakby i terapia, która zresztą pomogła w dużej mierze. Bo wobec tego, że znalazłem dla siebie pewne odpowiedzi, a te odpowiedzi zacząłem wdrażać u siebie w pracy autentycznie. To zaczęło działać, pracować. Więc, także fajnie, że ludzie zaczynają zadawać sobie pytanie, bo od tego zaczyna się droga szukania rozwiązania. Najpierw musimy sobie zdać sprawę, że jest problem, zadać pytanie i szukać rozwiązania. Za chwilkę, drodzy Państwo, pojawi się komentarz jeszcze naszego gościa, pana Ryszarda, odnośnie poszukiwania winnego i Just Culture. Właśnie w tym momencie Jagoda redaguje wypowiedź pana Ryszarda i ona się za chwilkę pojawi, a w tym momencie, drogi Sergieju, przejdźmy do kolejnego elementu twojego dzisiejszego wystąpienia i omawiania interesujących nas kwestii. Super. Wiesz co, jeżeli możemy, to chciałbym porozmawiać o tym, o czym Ania rozmawiała, czyli o CRM-ach, bo dla mnie to był kapitalny, słuchajcie, kapitalny wykład, kapitalna wizja, więc jak macie możliwość i nie słyszeliście tego, to zapraszam, bo zresztą widzisz, ja lubię słuchać lotników, a tam też było też dwóch niesamowitych gawędziarzy. To prawda, zgadzam się. W świetny sposób potrafią opowiedzieć i kilka razy przesłuchałem tą audycję i wyciągnąłem z tej edycji wiele smaczków, które bardzo mi się podobają. Więc chciałbym powiedzieć o tych CRM-ach. Właśnie będę się powtarzać wielokrotnie i myślę, że na tym też polega tłumaczenie, że ta moja książka powstała też po to, żeby wytłumaczyć, co to są właśnie te takie straszne nazwy, CRM-y, SMS-y, żeby nam zwrócić uwagę na to. CRM to jest nic innego, czy CMS to jest nic innego jak zarządzanie zespołem. I tak jak lotnicy doszli do tego, do perfekcji i wykorzystują to, powiedzmy, na każdym etapie wykonywania zadania i nie tylko w kokpicie samolotu, ale też w trakcie przygotowania lotów, w trakcie przygotowania załogi do lotu, w trakcie wykonywania tego lotu. Więc okazuje się, że myśmy jako medycy tak naprawdę w tej chwili mamy bardzo dużo rzeczy, które nie wykorzystujemy dobrze. Okazuje się, że mimo wszystko myśmy mamy... Kontynuuj, mów, opowiadaj, to sobie będzie za nami leciało. Okazuje się, że
wszyscy mi mówią tak, że na przykład jeżeli chodzi o SOR, że no przecież mamy problem z personelem w SOR-ze, bo jest za mało ludzi, bo ludzie są przepracowani, to jest też prawda. Natomiast prawdą jest taką, że rzadko zdarzamy się z taką sytuacją, że w SOR-ze mamy do czynienia z wieloma pacjentami potrzebującymi pomocy w tej chwili, czyli na przykład powiedzmy uraz wielonarządowy. Najczęściej to jest jeden pacjent. I kiedy taki pacjent tam wjeżdża na SOR, to zawsze się znajdzie ta pomoc na dłoń, czyli myśmy najczęściej zostawimy tych innych pacjentów, którzy nie potrzebują w trakcie tak zwanej tej segregacji, nie potrzebują pomocy natychmiastowo, tylko że przeniesiemy te środki do pomocy tego pacjenta w stanie nagłym. I w tej sytuacji okaże się, że mamy tak, że mamy sprzęt, że mamy ludzi, że mamy specjalistów, którzy też przyjdą nam do pomocy, bo oprócz tego lekarza na SOR-ze na pewno zawołamy jakiegoś anestezjologa, na pewno zawołamy chirurga czy neurochirurga, który przyjdzie do nas do pomocy. A natomiast praca wykonywana przy tym człowieku jakoś nam nie zawsze dobrze idzie. Gdyby Jagoda mogła w tym momencie puścić ten filmik, który mówiłem, że jest tanim chwytem marketingowym, ale który w świetny sposób pokazuje sposób działania załogi. To jest ten filmik o pit stopach. Myślę, że wielu z Państwa widzieli wielokrotnie ten filmik, bo wielokrotnie był używany przez różnych wykładowców na różnych wykładach, który pokazuje, jak wyewoluowała praca zespołu z zaplecza technicznego w Formule 1. Więc to jest ten filmik, super. Gdybyśmy go puścili bez dźwięku, to ja bym był po prostu takim dźwiękiem, który swego czasu na swoich wykładach też wykorzystywałem to, bo dla mnie to jest genialny sposób, żeby pokazać, na czym polega tak naprawdę CRM, na czym polega zasada CRM. Jak się nam uda włączyć, to nam się zobaczymy. Słuchajcie, to polega na tym, że gdybyśmy sobie wyobrazili, że ten bolid to jest tak naprawdę nasz pacjent, to wkoło myśmy widzimy dużo różnych ludzi, nie? Którzy pracują. To są właśnie ci wszyscy ratownicy, którzy się zbiegli do tego pacjenta, którzy chcą mu pomóc. Tylko że jeżeli myśmy nie wiemy, co mamy zrobić w tym momencie, to każdy zaczyna wymyśleć, a może teraz by nabrał jakieś leki, a może by teraz by podkuł pacjenta, nagle przy jednej ręce jest 3 ratowników, którzy sobie nawzajem pomagają w podkuciu. Przy drogach oddechowych to póki anestezjolog się nie pojawi, to najlepiej, żeby nikt nie był, no najwyżej maskę z tlenem rzucą, żeby pacjent jakiegoś tlenu dostał, ale póki anestezjologa nie będzie, to zajmie się czymś innym, a może przyniosę jakiś monitor, więc no jakiś ruch wkoło tego pacjenta widać, że jest, natomiast często ten ruch jest taki braunowski, czyli po prostu coś robimy, no ale niby robimy dobre rzeczy, no bo robimy tutaj podkucia, robimy tutaj nabieranie leków, natomiast czas jest niezmiernie duży. W tym filmiku, jeżeli się uda, na pewno będzie w czacie dany, możemy sobie później odpuścić, jest pokazane, jak jest wykonywana praca zespołu już w XXI wieku. W tym momencie każdy członek zespołu wie dokładnie, co on ma zrobić. I ta praca jest niezmiernie szybka. I słuchajcie, okazuje się, że jeżeli myśmy zrobimy taki podział ról, na początku to wydaje się banalne, bo na każdych kursach ALS-ach, na każdych kursach ITLS-ach o tym jest mówione wielokrotnie. Jeżeli myśmy zrobimy podział ról na samym początku, że Jacek będzie się zajmować podkuciem centralnym, Sergiej, bo masz doświadczenie, to się zajmuje drogami oddechowymi, ale już sobie uszykuj te swoje wszystkie narzędzie. Jagoda, ty jesteś dobra w dokumentowaniu, będziesz recorderem, będziesz zapisywać wszystko, nie? Jeżeli myśmy się podzielimy i będziemy czekać, każdy będzie wiedział, co zrobić, to ta praca będzie wyglądała naprawdę o wiele lepiej. Tymi samymi zasobami, tymi samymi ludźmi, jak wykonują tą robotę, ona będzie wyglądać zupełnie inaczej. I dlaczego ja też o tym mówię, bo słuchajcie, praca w naszym SOR-ze nie jest też idealna, ma też wiele różnych problemów. Natomiast mieliśmy szansę akurat przećwiczyć taką zasadę tych CRM-ów.
ponieważ tak się zdarzyło, jak się zaczęła wojna w Ukrainie, a niedaleko naszego szpitala stacjonuje jednostka wojskowa, to postanowili przećwiczyć, jakby wojskowi zastanawiali się, czy jeżeli jakaś bomba trafi tam akurat w ich lotnisko, no bo oczywiście może coś takiego stać, czy szpital, który jest w pobliżu, będzie w stanie udzielić tej pomocy. Więc wymyślili takie ćwiczenie, że przywiozą do nas wielu poszkodowanych. Słuchajcie, zdążyłem się skontaktować z dowództwem tej jednostki i poprosiłem tylko o jedno. Słuchajcie, błagam was, w żadnym wypadku nie dawajcie nam scenariuszy. My nie chcemy wiedzieć, z czym ci pacjenci przyjadą, bo oni już chcieli nam, oczywiście pani przez dyrekcję i tak dalej, chcieli nam już tam wykazać te wszystkie scenariusze. No, błagam, nawet mi nie mówcie, nie chcemy wiedzieć po prostu, nie chcemy wiedzieć z czym, chcemy wiedzieć po prostu, kiedy będziecie, nie? Tylko i tyle. I podszedliśmy do tego na zasadzie, że spróbowałem zaimplementować w pracę naszego SOR-u zasady Trauma Team, które polegało oczywiście na wszystkich tych zasadach, które są nam znane z tych kursów, na którym uczęszczamy. Na podział ról, na założenie briefingu, który polegał na tym, że na briefingu przed rozpoczęciem pracy dzielimy się tymi rolami, każdy sobie mówi, co dokładnie musi zrobić w tej pracy. Jeżeli on jest od powiedzmy tych dróg oddechowych, to on musi przyjść na początek pracy do stoiska z drogami oddechowymi i sprawdzić, czy wszystko jest w tym wózku dostępne. Jeżeli nie, to dołożyć. Jeżeli jest coś przeterminowanego, to zmienić. To musi wykonywać oczywiście co rano. Rozpisaliśmy nawet tak jak w tym filmiku miejsca, w którym każdy ten członek zespołu powinien stać w stosunku do łóżka pacjenta, nie? Czyli kto w głowie, kto przy lewej ręce, kto przy prawej ręce. Każdy wiedział o tym. Słuchajcie, jak przyleciało śmigło, bo wojskowi przywieźli do nas tak naprawdę transportem lądowym 4 poszkodowanych i transportem lotniczym 4 poszkodowanych. Lądowało 2 blechkałki na naszym podwórku. Dzięki zastosowaniu tego podejścia Trauma Team udało nam się w miarę szybko zdiagnozować wszystkich pacjentów i nadać im kierunkę diagnostyczno-leczniczą. Mniej więcej meridiana działania wynikała w stosunku do jednego pacjenta około 4,5 minuty. Słuchajcie, myśmy się zmieściliśmy w 5 minutach przy każdym pacjencie. Ja wiem, że to są ćwiczenia. I też to trochę inaczej. Natomiast mieliśmy szansę dosyć ciekawą sprawdzić działanie zasady tych CRM-ów. Ja nie mówię, że od razu u nas w naszym szpitalu, w naszym SOR-ze od razu zaczęliśmy do każdego pacjenta stosować zasadę Trauma Team i tego. Nie w każdym zespole to się oczywiście przyjęło, nie każdy to chciał robić. Czasami to śmiercią też naturalną umierał, o tym też mógłbym 2 słowa później powiedzieć. Natomiast kilka lat później udało nam się zrobić kolejne szkolenie, które myśmy już zrobiliśmy z inicjatywą Centrum Zarządzania Kryzysowego w naszych miejscowościach. Stworzyliśmy zdarzenie masowe na naszym terenie. Zdarzyliśmy lokomotywy z autobusem i słuchajcie, powiadomiliśmy tylko służby porządkowe, które normalnie się powiadamiają w takiej sytuacji, że będzie zdarzenie, ale nie powiedzieliśmy, co będzie, nie? I też nie przekazywaliśmy żadnego scenariusza. Słuchajcie, bardzo ciekawe wnioski z tego wyszły. To, co mówiłem, że mamy zasób ludzi, zasób sprzętu w Polsce naprawdę dostępny, naprawdę, który możemy wykonać dużo fajnych, ciekawych rzeczy. I powiem tak, że do miejsca zdarzenia
bo myśmy postawiliśmy wrak autobusa, postawiliśmy lokomotywę, mieliśmy też pozorantów, każdy pozorant miał własny scenariusz i to akurat byli młodzi ludzie, którzy bardzo fajnie się zaangażowali w to i odgrywali fajnie swoje roli. To akurat był martwy pacjent, kierowca, więc mógł to być plastikowy człowiek. I zawołaliśmy prawdziwe zespoły ratownictwa medycznego, zawołaliśmy prawdziwą policję, zawołaliśmy prawdziwe zastępy straży. W pewnym momencie zrobiło się mnóstwo, słuchajcie, ludzi. Natomiast ta praca wyglądała mniej więcej jak na tym filmiku, który wcześniej próbowaliśmy pokazać przy tych pit-stopach, czyli w latach 60. Czyli to były ruchy brownowskie. Ratownicy odbijali się od siebie, nie wiedzieli, co mają zrobić. Słuchajcie, jedna z najważniejszych rzeczy dla ratowników to jest komunikacja z dowództwem straży pożarnej, czyli w momencie, jak przyjeżdżasz i to powinien każdy ratownik wiedzieć, bo to jest w ustawie i to jest też jako procedury postępowania w zdarzeniach masowych, musi się skontaktować z dowództwem straży pożarnej, który musi wyznaczyć strefy, w których możemy się poruszyć, musi wyznaczyć postępowanie pierwszeństwa i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, scenariusz trwał mniej więcej 60 minut, te dwie osoby spotkali się w 40 którejś minucie. No. Myśmy wyszczególniliśmy wiele błędów, na przykład taka sytuacja jak tutaj, nie powinna się zdarzyć, że w tym wraku jest mnóstwo personelu, który nie wie, co ma zrobić, ale oni chodzą przy tych pacjentach, krążą wkoło nich i nie ma tego zgrania. Myśmy oczywiście wyciągnęliśmy mnóstwo wniosków i mieliśmy później spotkanie i ze strażą pożarną, i z policją, i z pogotowiem ratunkowym. Wdrożyliśmy plan naprawczy, co powinniśmy zrobić, żebyśmy w sytuacji takiej faktycznie nie doszło do tego, na co trzeba zwrócić uwagę, jak przeprowadzić szkolenia. Zaplanowaliśmy wspólne akcje na przyszłe lata, żeby ćwiczyć te rzeczy. I chciałem, żebyśmy spróbowaliśmy to samo zrobić po raz kolejny w szpitalu. Czym też była ciekawa sytuacja, że szpital najpierw nie wyraził zgody na to, bo stwierdził, że zbyt późno daliśmy informację o tym, że będzie coś takiego robione i nie daliśmy żadnego scenariusza, bo tak nie można, żeby żadnego scenariuszu nie dawać i jak to zrobić. Natomiast poszedłem do dyrekcji, poprosiłem, że mówię, zróbmy to, bo to pewnie będzie dla nas fajnie jako jednostki leczniczej tutaj, żebyśmy przećwiczyli te nasze protokoły postępowania w sytuacjach nagłych. Powiedz mi, Sergiej, jedno pytanie, bo to muszę zadać. Czy są gdzieś spisane takie wnioski, czy one są ogólnodostępne, czy one są top secret i nie wolno do nich wchodzić? Tutaj Mirela Motyka, Mirelę przedstawię raz jeszcze, nie tylko strażak, ratownik z grupy poszukiwawczej, ale też studentka pielęgniarstwa, niesamowita osoba zadaje to pytanie. Czy jest gdzieś to opisane, spisane w formie dostępnej dla jest raport, nie jest on dostępny, że tak powiem, w internecie, bo nie było celem, żeby się tym chwalić na cały świat i tak dalej. Ja ten raport mogę udostępnić, nie ma żadnego problemu, nie ma tam żadnych krytycznych informacji, to zwane drody i tak dalej, więc ten raport może być udostępniony przeze mnie. Ja chyba nawet wysyłałem Jagodzie ten raport. To super. Tu myślę, że się Panie wymienią informacjami. Jeżeli będą, drodzy Państwo, jakieś osoby zainteresowane, to oczywiście proszę napisać do nas na nasz redakcyjny adres mailowy kontor@nurdistrigit.no i wyślemy ewentualnie taką informację. Też Ania tutaj napisała, że polecam książkę Zdarzenia masowe i konflikty zbrojne. Ania tutaj ma ogromne też doświadczenie, bo pamiętajcie, drodzy Państwo, że Ania jest nie tylko ratowniczką medyczną, ale też kryminologię skończyła, tak więc te prawne rzeczy, mnóstwo tam w swoich zbiorach ma schomikowane. Tak więc bardzo się cieszę. Mirela napisała, że tak, że to jest bardzo cenna informacja dla strażaków, żebyśmy bazowali na tych wnioskach, które zostały przez Was wyciągnięte i wysunięte. Paweł Bednarenko dodał komentarz, że w polskim systemie dramatycznie brakuje możliwości uczenia się na błędach, uczenia się
ze śmierci pacjenta. No właśnie, drogi Pawle, a wiemy doskonale, że tak nie powinno być. Ty jesteś w NHS-ie, ja jestem u norweskiego dysponenta, mamy doświadczenia zgoła inne, ale wydaje mi się, że jest coraz lepiej, coraz więcej wniosków dociera tam, gdzie być powinno. Cieszę się bardzo, że drodzy Państwo komentujecie przebieg naszego dzisiejszego spotkania, naszej rozmowy. Dzisiaj hasłem przewodnim jest książka, której autorem jest Sergiej i o niej właśnie opowiada. Sergieju drogi, teraz jaki wątek następny na naszej liście jest do przedstawienia przez Ciebie? Ja bym jeszcze naprawdę w 2 zdaniach skończył ten wątek poprzedni, a później przeskoczymy dalej, żeby tak nie urwać tego, co chciałem przekazać. Chciałem przekazać to, że zarządzanie tym zespołem naprawdę działa. I słuchajcie, myśmy z tymi scenariuszami pojechaliśmy do szpitala wtedy, a szpitala też myśmy nie przygotowali. Jedyne co, poprosiłem, żeby oni korzystali z tych rozwiązań wcześniejszych. Nie uczestniczyłem w przygotowaniu tego zespołu po raz drugi. Nie mówiłem im, co mam robić, nie uczestniczyłem w briefingu, tylko po prostu im przypomniałem, słuchajcie, myśmy 2 lata temu mieliśmy takie szkolenie, mamy tam taki raport, skorzystajcie z niego. Słuchajcie, tak jak na miejscu zdarzenia masowego był totalny chaos, po prostu totalny chaos. Tak w szpitalu myśmy 4 scenariusze rozpykaliśmy w ciągu tych samych 4,5 minuty. Z zespołem nie był stworzony żaden dodatkowy zespół, tylko ci sami ludzie, którzy w tym samym czasie pracowali rzeczywiście w SOR-ze. Po prostu oni na chwilę odeszli od swoich pacjentów, którzy nie byli w stanie krytycznym, którzy mieli możliwość, uczestniczyli w tych ćwiczeniach, podjęli odpowiednie decyzje, które były ocenione jako poprawne i wrócili z powrotem do pracy. A propos też potrzeby raportowania w takich nawet zwykłych szkoleniach, słuchajcie, nawet nasz w szpitalu strażak bardzo się ucieszył, bo po tym lądowaniu w helikopterach wydaliśmy też taki obszerny raport na temat każdego czynnika, co się zdarzyło. Jednym z było niedostosowane lotnisku w stosunku do odbierania pacjenta z płyty lotniska przez karetkę, bo był dojazd do płyty lotniska był niewygodny. Słuchajcie, szpital zainwestował, zrobili remont płyty lotniczej i w tej chwili jest szeroki podjazd, czyli zostały wyciągnięte wnioski nawet przez dyrekcję szpitala i wprowadzone konkretne rozwiązania. O, super, to bardzo nas cieszy, jeżeli praca, która została wykonana, albo zwrócenie uwagi na pewne obszary, które wymagają poprawienia, nie poszło to na marne. Czasami, kiedy rozmawiam z naszymi kolegami, koleżankami w miejscu, w którym pracuję, to padają takie informacje odnośnie tego, co się działo w pandemii. I ja pozwoliłem sobie kilka razy powiedzieć takie zdanie, może niekoniecznie ono jest dobre z punktu widzenia tego, jak wiele złego się wydarzyło dla naszych pacjentów, ale wydaje się, że taki okres pandemiczny był świetnym sprawdzianem, żeby pokazać, jak wiele rzeczy jest do poprawienia. Może to brutalnie powiedziane, ale takiego sprawdzianu nikt się nie spodziewał, tak jak ty powiedziałeś przed chwilą, że nikt nie wiedział, jaki scenariusz będzie zdarzenia i chyba takie sytuacje są najlepsze, bo jakościowo to jest kiepsko, kiedy wiemy, kto do nas przyjedzie, z jakimi urazami i czego się tak naprawdę możemy spodziewać, bo przecież w rzeczywistości tak nie jest. W rzeczywistości rzadko kiedy wiemy na chwilę przed zdarzeniem, że takie zdarzenie się pojawi. Dokładnie jak mówisz, zgadzam się w 100% z Tobą. W ogóle uważam, że mamy bardzo mało tych tak zwanych crash testów i tych możliwości poćwiczenia sobie właśnie w czasach rzeczywistych. Słuchaj, odbyłem ciekawą rozmowę jeszcze bardzo, bardzo dawno, kiedy rozmawiałem też, wyleciała mi teraz z głowy, też z bardzo fajnym panem z lotnictwa. Też w tamtym okresie pracował w zarządzie bezpieczeństwa linii lotów cywilnych u nas w Polsce. Wtedy padł temat właśnie szkolenia tych umiejętności technicznych, czyli tych szkoleń. Tak, co też padło w rozmowie w tej audycji Ani o CRM-ach, nie? Że lotnicy mają niesamowite maszyny do symulacji i tam po prostu ćwiczą. Oczywiście my też mamy bardzo fajne symulatory,
Co więcej, powstały u nas od jakiegoś czasu, jak grzyby po deszczu, centra symulacyjne. Kilka lat temu, jak one powstawały, zrobiłem dywersję, ponieważ wszedłem w internet, znalazłem numery telefonów w różnych częściach, to był Poznań, Wrocław, to był tam chyba Gdańsk, chyba też Łódź była. Nieważne zresztą, nie będziemy tego, bo to była dywersja z mojej strony. Bo ja zadzwoniłem i zapytałem się o jedną rzecz. Mówię, słuchajcie, przedstawiłem się, ja się nazywam Deregin Sergiej, jestem lekarzem anestezjologiem i mam taki problem, bo zatrudniłem się w szpitalu położniczym, a kurde, od skończenia studiów nie pracowałem w położnictwie i czy nie mógłbym u was wykupić kilka scenariuszy stanów nagłych w położnictwie w anestezjologii? Po drugiej stronie słuchawki była długa cisza. Najczęściej, nie? A później, a my tego nie robimy. Mówię, no jak wy nie robicie, przecież jesteście centrum symulacyjne, nie? Oczywiście wiedziałem, że jakby te centra powstały na fundusze Unii Europejskiej i w kadencji tam powiedzmy iluś lat, niektóre 3 lata, niektóre 5 lat, oni mają zakaz jakby prowadzenia kursów komercyjnych w celach zarobkowych, no ale ten czas minie kiedyś, nie? Ten czas kiedyś minie i trzeba się zastanowić, czy coś takiego nie należy zrobić. Właśnie w tamtej rozmowie z tym lotnikiem mówię, słuchaj, to jest taki biznes dla lotników, że niektórzy po prostu przestali latać, po prostu zainwestowali w to, żeby kupić taki symulator i na tym symulatorze zarabiają pieniędzy, bo każdy lotnik musi odbyć takie szkolenie. Nie wiem, czy jest z nami Konrad Bodo, też świetny człowiek, częsty gość Twoich wizji, z nim kiedyś rozmawiałam, pilot i słuchaj, zapytałem się jego o jedną sprawę, jak wygląda u was ze szkoleniem u lotników, pilotów, jak wygląda ze szkoleniem w sytuacji kryzysowych. No, mówi, że co roku musi pilot odbyć must have, po prostu musi. Żeby mieć przedłużoną swoją licencję lotniczą, musi mieć szkolenie z sytuacji kryzysowych. Jednym z scenariuszy sytuacji kryzysowych, w zależności od typu samolotu, w którym ty latasz, czy ty latasz na jednosilnikowym, czy na wielkich dwusilnikowych Boeingach, jest lądowanie bez sprawnego silnika. Na to się zapytałem jego, słuchaj, jak często może się zdarzyć sytuacja, że w twoim życiu zawodowym będziesz miał taką sytuację, że będziesz lądował bez działającego silnika. Mówię, prawdopodobnie w moim życiu zawodowym to się nie stanie nigdy, ale co roku muszę odbyć takie szkolenie. Więc sobie zadałem pytanie, jaka jest szansa, że w naszym życiu zawodowym zawołają nas do szpitalnego oddziału ratunkowego do pacjenta z zatrzymaniem krążenia. Tak sobie nie będę tutaj rzucać liczbami, ale wydaje mi się, że to jest duże prawdopodobieństwo, że w moim życiu zawodowym taka sytuacja się zdarzy. Więc się zastanawiam się, czy jak często ja osobiście będę odbywać szkolenia z tego samego BLS-u, ALS-u i TLS-u, jakie to często będę robić, bo najczęściej to wygląda tak, że ktoś jeden raz zrobi, Jezu, mam papier na ALS, więc będę przez 20 lat super resuscytatorem, nie? Te rzeczy muszą być poprawialne, nie? Nieważne, że ja mam profesora, nieważne, że ja mam docenturę, nieważne, że ja mam ordynaturę, nieważne, że ja jestem świetnym anestezjologiem, ja te kursy muszę sobie odnawiać co jakiś czas, bo moja pamięć mięśniowa, moje umiejętności wykorzystywania pomocy kognitywnej, takich jak listy kontrolne, zanika, jeżeli ja tego nie ćwiczę. Należy powtarzać pewne rzeczy i te związane z teorią, ale przede wszystkim praktyką, to co przed chwilą powiedziałeś. W książce padło takie stwierdzenie, jaka to jest osoba wprawiona w intubacji. I tam zaznaczyłeś, że to jest osoba, która przynajmniej kilka albo kilkanaście razy w tygodniu intubuje pacjenta. To jest taka osoba wprawiona w intubacji. Tak więc zastanówmy się, drodzy Państwo, ile w ostatnim czasie wykonaliśmy procedury udrażnienia dróg oddechowych w taki zaawansowany sposób, co przekłada się na ewentualne ryzyko
wystąpienia jakichś błędów. Oczywiście mamy na to rozwiązania, o tym rozwiązaniu również pisał w swojej książce Sergiej, ale też o tym mówił pan doktor Tomasz Derkowski, kiedy był naszym gościem, kiedy opowiadał o swoich doświadczeniach z antypodów. Panie Tomaszu, Tomasz, mam nadzieję, że nas słuchasz. Pamiętam, kiedy o Vortexie też żeśmy rozmawiali, między innymi ten Vortex to był jedną z taką bardzo game changerem, jeśli chodzi o kwestie związane z anestezją i z udrażnieniem dróg oddechowych i zaopatrywaniem ich na poziomie zaawansowanym. I mam nadzieję przynajmniej, że bardzo często, drodzy Państwo, zaglądacie nie tylko do procedur Vortexu, ale też to ćwiczycie, bo te wnioski, które Ty, Sergiej, postawiłeś w książce w kontekście właśnie tego zdarzenia opisywanego z tą panią, która odeszła, no to była ogromnie wielka zmiana i bardzo się cieszę, że przytoczyłeś również w tej książce, jak bardzo ważna jest kwestia powtarzalności naszych czynności, szczególnie jeżeli nie robimy ich często, bo wtedy chyba najwięcej błędów popełniamy, ale też warto mówić o tym, że po prostu nie jesteśmy w czymś wprawieni, żebyśmy się też trochę tego nie wstydzili, bo mam wrażenie, że czasami w środowisku medycznym, jak powiemy, że nie potrafię albo już dawno tego nie robiłem, to tak środowisko raczej zaczyna na nas krzywo patrzeć, a może powinno być na odwrót, chodź, to ja Ci pomogę, to ja z Tobą to przećwiczę, ja Ci wytłumaczę, jak to zrobić może lepiej, nie? Znaczy, to ja może jeszcze taką anegdotkę przetoczę. A propos właśnie tych wszystkich dziwnych pojęć, tutaj też się powtórzę, no ta moja monografia była popełniona po to, żeby wytłumaczyć, na czym to wszystko polega, dlaczego musimy zwracać uwagę na te rzeczy takie szczegółowe. Ja tu często też odbywam ze swoimi kolegami takie rozmowy na temat właśnie tych procedur. I ta rozmowa się ewoluuje, nie? No, wcześniej to się było takie, że procedury to są te listy kontrolne i tak dalej, to są fajne dla tych właśnie młodych studentów, a jak już masz swoje własne doświadczenia, to masz takie inne podejście do tego wszystkiego i słuchaj, krążyła u nas po szpitalu taka jedna historia, która była taką flagową historią, która miała udowodnić, że listy kontrolne i że procedury są bez sensu. I to była taka historia, która przywiozła nam nasza pielęgniarka anestezjologiczna, która wyemigrowała do Wielkiej Brytanii i tam przepracowała przez 10 lat i później no takie się losy potoczyły się, że ona wróciła do Polski i rozpoczęła z powrotem pracy u nas. No i tam opowiadała o różnych rzeczach, jak tam wygląda praca, jak u nas wygląda praca, więc powiedziała taką historię, że zgłosił się pacjent do pilnej laparotomii szpitala, a to, że angielskie szpitale stoją rezydentami, no to w świetnej pozycji będzie bolało, też można sobie poczytać, też serial na HBO chyba jest Będzie bolało, nie? Więc w szpitalach brytyjskich najczęściej na dyżurach pracują rezydenci i nie uświadczysz tam żadnego specjalisty. Więc w tamtym szpitalu, w którym pracowali, była zasada, że pacjent do zabiegu brzusznego musi mieć założony kontakt tętniczy i na blok operacyjny wjeżdża z kontaktem tętniczym. Więc to oczywiście wszystko się dzieje w nocy, 3:00 w nocy, wjeżdża pacjent na blok operacyjny, jest rezydent z anestezjologii, który jest jakby liderem zespołu i się wścieka na to, że nie ma pacjent kontaktu do tętniczego. I zaczyna wszystkich dookoła jakby, że tak powiem, no opierdalać, zapraszam, tak użyję sformułowanie, że on tego nie ma, że to trzeba założyć, że on nie przyjmie takiego pacjenta na blok, robi się zamieszanie, oczywiście tam pomagają mu jakoś, mówią, a może byśmy my założyli, on zaczyna zakładać na korytarzu, oczywiście traci czas, nie? No w końcu założył to podkucie tętnicze, w końcu znieczulił tego pacjenta, na szczęście pacjent przeżył, nie? No ale stracił dużo czasu, że tak powiem, kłócąc się na temat
tego prostego podkucia tętniczego i no, niepotrzebnie wprowadzając taką sytuację. I to był argument, że protokoły są bez sensu, bo gdyby wiedział, że stan kliniczny pacjenta wymaga otwarcia brzucha bez założenia powiedzmy kontaktu tętniczego, a można monitorować stan hemodynamiczny na jakimś innych aspektach, no to by nie tracił tyle czasu. Natomiast ja w tym przypadku widziałem co innego. Ja widziałem tutaj właśnie problem z przeszkoleniem zespołu i problem z liderowaniem, czyli lider, na kursach się zawsze uczy, że lider nie angażuje się w żadną działalność, lider nie idzie zakładać podkucia tętniczego, lider nie idzie intubować pacjenta, lider stoi z boku i wydaje polecenia, ponieważ jeżeli on zajmie się zakładaniem kaniuli tętniczej, to cała jego uwaga stunelizuje się, takie widzenie tunelowe do zakładania tej tętnicy i nie będzie ogarniać sytuacji, nie będzie miał świadomości sytuacyjnej. Ja zauważyłem w tym przypadku właśnie brak wyszkolenia tego zespołu pod względem działania CRM-ów. Ja zauważyłem w tym przypadku brak dobrej komunikacji w tym zespole. Czyli wyszczególniłem w tej historii kilka rzeczy, które należy poprawić w celem usprawnienia działania zespołu i że ta sytuacja nie mówi nam o tym, że procedury są złe, tylko że mówi nam o tym, że nie zostały wykorzystane wszystkie możliwości CRM. Okej. Taka dygresja. Mówiliśmy dzisiaj o listach kontrolnych bardzo dużo i pewnie wiele rzeczy już zostało powiedzianych i usłyszanych przez nas, a czy jest coś, co powinniśmy bardzo mocno przypomnieć albo zaznaczyć przy tworzeniu list kontrolnych, przy tworzeniu tego typu narzędzi, bo wiemy, że one powstawały niekoniecznie w komfortowych warunkach, te checklisty. Jakie ty masz osobiste doświadczenia z listami kontrolnymi? Odcinamy się od książek, wszystkich publikacji. Jakie ty jako lekarz, jako medyk masz doświadczenia z listami kontrolnymi? Takie twoje własne spostrzeżenia. Moje własne spostrzeżenie to, że po prostu pomagają nam w pracy. No. Bez dwóch zdań. Znaczy, no tutaj możemy myślę, że nie o to pytasz mnie się, bo możemy oczywiście o OKK powiedzieć, ale to jest temat rzeka i może na następne spotkanie. Słuchajcie, no przede wszystkim lista kontrolna, tak jak kapitan Wiesław chyba w zeszłym wykładzie o CRM-ach mówił, że są dwa rodzaje. Do and verified, czyli zrób i sprawdź, i listy kontrolne w trakcie sytuacji kryzysowych, czyli read and do, czyli czytaj i rób. Do and verified myśmy wprowadzili jako coś nowego u nas w oddziale i co nam poprawiło pracę, co spotkało się na pierwszym etapie wprowadzania oczywiście z wielką niezgodą, a po co kolejna lista kontrolna? To jest lista kontrolna do wizyty na intensywnej terapii, która polega na tym, że w intensywnej terapii jest pacjent, który jest podłączony w wielu różnych kabelkach. Czasami trzeba sprawdzić wiele rzeczy. Ustawienie respiratora, ustawienie sztucznej energii, parametry hemodynamiczne, czy pacjent dostaje antybiotyki, czy pacjent ma diurezę. I czasami przy tych wszystkich rzeczach myśmy możemy o czymś zapomnieć. I taką listę kontrolną ma w rękach pielęgniarka, nie lekarz, tylko że pielęgniarka i ona sprawdza, czy lekarz sprawdził wszystkie te rzeczy, tak jak tu pokazuje Jacek, czy wywiady badania były uwzględnione przy tym konkretnie pacjencie, przy tym stanowisku, mamy stanowisko od 1 do 10, czy ustawienia z respiratora są zrobione, czy gazometria było sprawdzone, czy ustawienie energii, czy antybiotyki i tak dalej. Jeżeli ja tego nie zrobiłem, to pielęgniarka mi przypomina, doktor, nie sprawdziłeś diurezy. Okej, dobra, to jaka jest diureza z wczoraj i sprawdzamy. Na dole chciałbym, żeby jeszcze pokazał, jest bardzo ważna rzecz, jeszcze raz pokaż mi tą listę, na samym dole
jest napisany plan do każdego pacjenta. Jeśli chcemy jakiś plan, to, że myśmy pacjenta zbadaliśmy na wizycie porannej, musimy dla niego, dla każdego pacjenta z osobna jakiś plan. Często bywa tak, że mamy tych 10 pacjentów na jednym oddziale, na drugim oddziale mamy 6-stanowiskowy tego oddział. Czasami jest tak, że zaplanujemy, że u pacjenta pierwszego robimy bronchoskopię, u pacjenta trzeciego jedziemy na tomograf komputerowy, u pacjenta 7 robimy tracheostomię. Tu w międzyczasie mamy jeszcze 2 przyjęcia, przychodzi godzina 15, ludzi, którzy pracują do 15 idą do domu, a się okazuje, że myśmy zapomnieliśmy zrobić bronchoskopię na stanowisku pierwszym, ponieważ mieliśmy dużo roboty, a mam tą listę kontrolną przed 15. Panowie, zapomnieliśmy zrobić bronchoskopię, kto jeszcze zrobi tą bronchoskopię? Nie? Czyli ta lista nam pomaga w 100% w pracy i słuchajcie, i wszyscy się przekonali do tej listy i ona teraz jest naprawdę używana u nas w oddziale i bardzo chwalona i przez lekarzy, i przez pielęgniarki. I tutaj nie ma właśnie też tego konfliktu, że pielęgniarka trzyma tą listę i że ona kontroluje pracę lekarza. Bo to po prostu nam pomaga. To jest ten cross-check, o którym mówiłeś też ostatnio, Jacek, nie? To jest cross-check, nie? Czyli krzyżowe sprawdzenie, czy wszystko zrobiliśmy tak jak dobrze. A jeżeli chodzi o listę read and do, pogrzebię w swojej bibliotece. To wygrzeb w swojej bibliotece, a ja odniosę się do komentarza Ani. Ania napisała, pan kapitan powiedział mi też kiedyś w wywiadzie zdanie, które szczególnie pozostało mi w pamięci. Mianowicie, że bazowanie na własnej pamięci jest nieprofesjonalne. Mając 30-letni staż pracy i 18 000 godzin spędzonych w locie, wydaje się, Aniu, że taka checklista, taka lista kontrolna, takie mechanizmy, narzędzia, które będziemy wykorzystać, dotyczą wszystkich, absolutnie. Czy to jest to właśnie taki wprawiony pan kapitan Jedynak, czy to taki jeszcze mało doświadczony medyk jak na przykład ja, czy kolega starszy po fachu, tak jak na przykład tutaj Sergiej, którego zakres kompetencji i obowiązków jest nieco inny niż medyka frontalnego, czy też twój, Aniu, jeżeli jesteś ratowniczką medyczną pracującą w szpitalnym oddziale ratunkowym, ale tym urazowym. Tak więc dziękuję, Aniu, tobie za komentarz, a teraz Sergiej nam pokaże, co tam ciekawego znalazłeś w swojej otchłani. Jeżeli chodzi o listę Read and Do, bardzo gorąco polecam pozycję, która jest dostępna na stronie Polskiego Towarzystwa Resuscytacji, czyli sytuacji krytycznej w czasach znieczulenia, podręcznik anestezjologa. To jest już kolejne wydanie pana Bosforta, to jest Australijczyk i to jest książka, gdzie mamy ile? 25 list kontrolnych w czasie kryzysowych na bloku operacyjnym. Mi się przypomniała właśnie w zeszłym tygodniu miałem taką kryzysową sytuację pacjenta u siebie na bloku operacyjnym. To był pacjent, który znieczulał mój rezydent pod moim okiem i my zrobiliśmy splot, później myśmy mu wprowadziliśmy, bo miał złamany albo obojczyk, albo ramię chyba. Zrobiliśmy mu splot, później go wprowadziliśmy w taką sedację przy użyciu maski krtaniowej, ale w pewnym czasie ta wentylacja nam się nie podobała. Stwierdziliśmy właśnie według tego Vortexa zmieniamy metodę, zmieniamy inne rzeczy, więc stwierdziliśmy, że pacjenta zaintubujemy. I w tym się zaczęły problemy. Nie mogliśmy pacjenta zaintubować, zaczęliśmy mieć problemy z wentylacją, zaczęliśmy zmieniać według tego Vortexu narzędzia, czyli ze zwykłego laryngoskopu wideolaryngoskop. W wideolaryngoskopie zauważyłem ogromny obrzęk chrząstek nalewkowatych, po prostu no, widać było, że laryngospazm był ogromny, dlatego było zrozumiane mi, dlaczego wentylacja się pogorszyła na maskę krtaniową, dlaczego nie miałam problemy z wentylacją na maskę twarzową, więc udało nam się wspólnymi siłami zastosować też rękoczyny i wprowadzić prowadnicy na laryngoskopii, wideolaryngoskopii.
Powiem Wam, że no, kosztowało mnie to, mimo sytuacji takich, że do czasu się zdarzałem w sytuacji na bloku operacyjnym, kosztowało mi to ogromną ilość nerwów, ale fajne było to, że po tym wszystkim, jak myśmy już ustabilizowaliśmy pacjenta, chcieliśmy z rezydentem i z tą pielęgniarką, którą mieliśmy do czynienia, i ja powiedziałem do nich: słuchajcie, to co było dla Was fajnego i co byśmy zrobili za następnym razem. To jest w kwestii tego debriefingu, o którym myśmy mówimy, że nie mamy czasu. Na debriefing zawsze jest czas. Debriefing zawsze pokaże bardzo fajne rzeczy, bo z tego wynikło to, co wynikało z sytuacji Elaine Bromley. Ja zwróciłem uwagę swojemu rezydentowi, że u niego zaszło w pewnym momencie do fiksacji na problemie i on przestał odczuwać czasu i ja musiałem mu mówić: słuchaj, zostało Ci 30 sekund do decyzji, zostało Ci 15 sekund do decyzji, zostało Ci 10 sekund do decyzji. Pielęgniarka mówiła, że ona zawsze mówi o saturacji, a mówię, ale nigdy nie mówię o czasie i z tym czasem to jest fajna rzecz. Więc nawet z takiej sytuacji udało nam się, sytuacji kryzysowej, które dla nas wszystkich kosztowało dużo nerwów, udało nam się wyciągnąć jeszcze jeden wniosek, że w takiej sytuacji pielęgniarka oprócz spadku saturacji będzie przypominała operatorowi, czyli anestezjologowi, czas. My zawsze włączamy zegarek od momentu, że tak powiem, rozpoczęcia udrażnienia dróg oddechowych, tylko że zegarek zawsze jest z tyłu głowy. Ktoś musi kontrolować ten czas, nie ta osoba operująca, tylko że ktoś ta druga. I ta pielęgniarka jest też dobrym odnośnikiem, żeby ona zaczęła Ci podpowiadać. Zostało Ci 45 sekund, 30 sekund, 15 sekund, 10 sekund do decyzji. Co robimy dalej? Nie, bo później musimy podjąć jakąś decyzję. Zgadza się. I tutaj ten cross-check, a w tym momencie dbanie o tę jednostkę czasu, która upływa z każdą sekundą, wydawałoby się w takich sytuacjach krytycznych coraz szybciej, jest dobrze mieć zaimplementowane. Bardzo się cieszę, drogi Sergieju, żeś o tym wątku powiedział, szczególnie, że na sam koniec teraz, zanim przejdziemy do tej części Q&A, chciałbym, żebyśmy jeszcze pochylili się nad SMS-em. Nie takim SMS-em, który wysyłamy jako wiadomość tekstową do naszych bliskich i przyjaciół czy znajomych, ale chciałbym, żebyś, z pewnością Państwo wiecie, ale chciałbym, żebyś zaznaczył ten wątek Safety Management System z punktu widzenia też własnej praktyki. Wiele jest w książce, łącznie ze zdjęciem pilota, który pokazuje... Ale to za chwilkę, dobra? Tak. Pilot pokażemy, ale to za chwilkę. No. Znaczy, to jest też kwestia takiego strasznego narzędztwa. Mi się bardzo podobało, jak na początku naszej rozmowy dołączył do nas Ryszard i zaczął tutaj mówić o zarządzaniu, bezpieczeństwa i tak dalej. I tak jak siedziałem trochę z boku, gdybym ja pierwszy raz słuchał tego wykładu, to o czym w ogóle rozmawiacie? Nie jakieś SMS-y, czy to są jakieś właśnie krótkie wiadomości tekstowe, jakieś CRM-y, CSM-y, co to w ogóle jest, o czym w ogóle mówicie, nie? I to jest właśnie taka skomplikowana nazwa prostych rzeczy, bo w tym wszystkim się okazuje, że zarządzanie bezpieczeństwem jest tak naprawdę bardzo proste, tylko że ono niestety jest tak proste, że często myśmy poddajemy w wątpliwość potrzeby dla nas, super specjalistów, wykorzystania prostych rzeczy. To w naszej rozmowie nie wybrzmiała mi jedna uwaga, która wybrzmiała przy rozmowie z kapitanem Wiesławem. Ego. Myśmy mamy strasznie duży ego, myśmy mamy problem w medycynie z pokonaniem tego ego. Lotnicy stwierdzili, że ten, kto ma duże ego, to albo przestał pracować, albo zginął. Nie? U nas tego problemu nie ma i my musimy pokonać to ego. Więc SMS-y to jest tak naprawdę protokoły, którym powinny dbać o to, żeby procedury bezpieczeństwa były wykonywane. Cały rozdział o SMS-ach ja przedstawiłem wiele przypadków, żeby pokazać, że nie tylko w medycynie ten problem jest, ale ten problem istniał już też w innych dziedzinach, że nawet w sytuacji, kiedy myśmy mamy już jakieś procedury bezpieczeństwa wdrożone, to nie oznacza, że te procedury bezpieczeństwa będą wykonywane.
takim najbardziej flagowym przypadkiem zaniedbania bezpieczeństwa dla mnie był zatonięcie Empire Free, promu Empire Free Roland chyba, to był holenderski prom, który zatonął. Słuchajcie, to był prom, który polegał na tym, że u niego dziób z przodu się otwierał, i w niego wjeżdżały samochody. I ten dziób, żeby on popłynąć, musiał być zamknięty i on musiał odpłynąć. I mieli procedury bezpieczeństwa, mieli specjalnego człowieka, który musiał wykonać te wszystkie procedury bezpieczeństwa, żeby zadbać o to, żeby ten dziób zamknąć. Tylko że przed odpłynięciem ten człowiek zaspał, on spał, on nie dokonał tych procedur bezpieczeństwa. I statek wypłynął z otwartym dziobem, więc nie dziwota, że ten statek zatonął. I to był przypadek tego, że mimo, że procedury bezpieczeństwa istnieją, to nie oznacza, że one będą wykonywane. A filozofią SMS-ów to jest to, że musimy zadbać o to, żeby nasz pracownik wykonywał te procedury. I to jest pod względem tego, że jak myśmy tworzymy jakieś kolejne procedury, to pomyślmy o tym, jak te procedury zrobić tak, żeby ona była wykonywana przez pracowników, żeby nie wymyślać jakichś niewiadomych rzeczy. Ja właśnie byłem pod wrażeniem z naszego zespołu anestezjologicznego pomysłowości i właśnie zamieściłem te 2 piloty, bo w naszej dyżurce był telewizor, gdzie był tuner i telewizor. Jak każdy u nas w domu ma tunery i ma telewizora, ma 2 piloty. Często te piloty są w różnych guziczkach i to jest podobnie jak w naszych procedurach bezpieczeństwa, że musimy wykonać 1, 2, 3, 4, 5, 6, tylko od czego zacząć. Więc kiedy każda kolejna osoba wchodziła do dyżurki, chciała odpalić ten telewizor, to klikała różnymi przyciskami i powodowała, że ten tuner był rozprogramowany, więc wprowadzili SMS, zakleili wszystkie inne możliwości wykonania jakichkolwiek czynności na pilocie od włączenia telewizora, czyli zaklejając plastrem i było napisane, że ten pilot jest tylko i wyłącznie do włączenia telewizora. Włączyłeś telewizor, przemienię kanały drugim pilotem. I to jest, proszę Państwa, właśnie najprostsze wytłumaczenie, czym tak naprawdę jest SMS. Czyli SMS, czyli systemy zarządzania bezpieczeństwa, to są takie systemy, które ułatwiają nam wykonanie procedur bezpieczeństwa. Jak na przykład jeszcze podpowiedzieć, czym to może być na przykład. Jedna z sytuacji, którą ja się spotkałem, akurat zdjęcia Wam nie wysłałam, ale to przypomniałem się przed chwilą, sytuacją, którą spotkałem się u siebie w pracy, dostępność do sprzętu. To też jest jakby, sprzęt pomaga nam w naszej pracy. Mamy bardzo fajny USG, który myśmy wykorzystujemy w naszej pracy. W ogóle pracę z USG w mojej dziedzinie uważam w tej chwili, bez USG nie widzę swojej pracy. Więc na bloku operacyjnym mamy 7 sal i ten aparat na przykład ktoś może zabrać do którejś sali, żeby sobie albo zrobić blokadę regionalną, albo założyć jakiś kontakt donaczyniowy. I więc jeżeli mi ten USG jest potrzebny natychmiast, ja przychodzę w miejscu, gdzie on zawsze był, on był na sali wybudzenia, a jego nie ma. Więc często to się kończyło tym, że musiałem biegać po każdej sali z osobna, żeby go szukać. I zawsze było tak, że on był w ostatniej sali naszego dużego bloku składającego się z 7 sal operacyjnych. Więc straciłem na to i swój zapał, energię i czas. No i czas przede wszystkim pacjenta. Więc zrobiliśmy bardzo prostą tablicę z magnesikiem i zaznaczyliśmy 7 sal operacyjnych. Każdy, kto bierze ten aparat na którąś salę, przekłada magnesik, że ja biorę ją na salę 3. Więc jeżeli ja będę szukać tego OSG, ja będę wiedział, na który dokładnie on jest sali. To też jest przykład SMS-a, który ułatwia nam naszą pracę, żebyśmy tą pracę wykonywalibyśmy prościej i szybciej. Więc mimo trudnej nazwy Safety Management System, SMS-y to jest o tym, jak zrobić naszą pracę łatwiejszą i bezpieczniejszą.
Dziękuję bardzo, ciekawe wyjaśnienie. Muszę Ci powiedzieć, że dzisiaj się czuję taki trochę bezrobotny, bo tak elegancko nam opowiadasz, mówisz, ciekawe. Zdążyłem zjeść kolację, zrobić pranie, koszulę do pracy wyprasować na jutro, a Ty elegancko nam tu opowiadasz. Wpadaj częściej, Sergieju, będę miał trochę mniej roboty. Taki gość to skarb, bo czasami z niektórymi gośćmi się trzeba napracować, żeby oni poopowiadali, a Ty jesteś tutaj dzisiaj na 5 z plusą. Jakżeś się rozpędził, tak żeśmy sobie dzisiaj posłuchali tych kwestii, za co jestem Tobie bardzo wdzięczny. Drodzy Państwo, zachęcam do tego, żebyście zadawali pytania naszemu gościowi. To jest teraz ten czas. Pojawiły się 2 na początku i potem za chwilkę pojawiły się jeszcze jedne. Myślę, że kontrolę nad tym ma nasza sekretarz redakcji i pani Jagoda Nowak. Odnośnie podsumowania i literatury branżowej, którą dzisiaj również Sergiej dla nas przygotował, to zostawimy to sobie zaraz po tej części questions and answers, więc niech tak będzie, drodzy Państwo. I ważna jest jedna rzecz. Łukasz na początku zadał pytanie, które chcemy zadać Sergiejowi i od razu na to pytanie odpowiedział też pan Ryszard w formie takiej tekstowej. Zatem Jagodo, znajdź to pytanie od Łukasza, niech się ono pojawi na stronie, na wizji, odniesie się do tego pytania Sergiej, a za chwilkę ja przeczytam odpowiedź pana Ryszarda. Mam nadzieję, że uda nam się to jakoś tak zgrabnie zrobić. To pytanie gdzieś było chyba na początku od Łukasza, które się pojawiło. Może mi się uda, zobaczymy. Łukasz, gdzie ty jesteś, Łukasz? To pytanie nam się gdzieś tutaj pojawiło. Jest, pytanie do ekspertów. Dyscyplina czy motywacja? Myślę, że Łukasz miał na myśli to, co jest chyba ważniejsze w realizowaniu tych kwestii, o których dzisiaj tak dużo już żeśmy powiedzieli. Ja mam odpowiedzieć, czy mówisz, że Ryszard? Tak, najpierw ty, a potem ja dopiszę, dopowiem to, co napisał pan Ryszard na to pytanie. Wydaje mi się, że niestety dyscyplina tutaj musi odgrywać dużą rolę, eenatomiast ta dyscyplina w naszym przypadku to jest przełamywanie barier tego ega, to znaczy, że musimy zdać sobie sprawę, że tak naprawdę nie jest tak źle w naszej pracy, że naprawdę pomagamy dużej ilości osób. Naszym celem jest zwiększenie tej ilości osób i zminimalizowanie procentu naszego błędu. A natomiast to jest wszystko statystyka. To znaczy, że będziemy tym bardziej skuteczni, jeżeli będziemy bardziej powtarzalni. Jeżeli myśmy będziemy pracować jak maszyny, to będziemy tą statystykę bardziej mieli do wykorzystania. Posłużę się z powrotem listami kontrolnymi. Listy kontrolne będą działać tylko i wyłącznie w sytuacji, jeżeli one będą wykonywane u każdego pacjenta. Nie może być czegoś takiego, że lista kontrolna jest wykorzystywana tylko u pacjenta A i u pacjenta B. U pacjenta C nie, bo on jest niezbyt chorym pacjentem. Jeżeli wykorzystujemy jakąś listę kontrolną, na przykład okołooperacyjną listę kontrolną, musimy ją wykorzystać u każdego pacjenta. Poza tym, żeby ją wykonać, to nie znaczy, że mamy podbić ją, tylko że musimy ją wykonać, zwerbalizować, odczytać i usłyszeć odpowiedzi. W innej sytuacji ona nie będzie po prostu działać. Jeżeli mam trochę czasu, 2 minutki naprawdę, takim prostym przykładem historycznym, którym też próbowałem jakby zaciekawić o problemie tego wszystkiego. Poruszyłem temat nie tylko Semmelweisa, ale jeszcze niesamowitego chirurga z Edynburgu, Listona, który wprowadził pod koniec XIX wieku tak zwaną procedurę dezynfekcji ran tam karbolem. I oczywiście Anglicy nie chcieli przyjąć jego nauczania, bo to było dla Anglików konkurencja.
Najgorszą robotę zrobili Amerykanie, ponieważ Amerykanie byli zachwyceni wynikami badań Listona, bo on wykonywał różne, na tamte czasy niesamowite rzeczy, bo wykonywał promocję swojej pracy, pisał rozprawy naukowe, robił wykłady, jeździł z tymi wykładami po świecie, bo nie tylko w Anglii robił te wykłady, robił poza granicami te wykłady. Chirurdzy amerykańscy ze Stanów Zjednoczonych byli zachwyceni metodą i postanowili ją wprowadzić do użytku w Stanach Zjednoczonych. Tylko że zrobili to sobie troszkę tak po kowbojsku. Czyli tak naprawdę metoda dezynfekcji Listona była jedną z pierwszych list kontrolnych, które mówiły, że musisz takim i takim roztworem spryskać, zdezynfekować gaziki, narzędzie operacyjne, ranę operacyjną i to w odpowiedniej kolejności to zrobić. Jeżeli to zrobisz, to rana operacyjna u Ciebie nie będzie gniła. Mniej więcej tak to wyglądało. Więc Amerykanie, którzy to zrobili, to tak. Jeden wykonał wszystko według zaleceń pana Listona, drugi wykonał tak, że on mu się wydaje, że wystarczy tylko gaziki, a już narzędzie nie trzeba dezynfekować, a trzeci mówi, wystarczy tylko przetrzeć karbolem ranę, nie trzeba tutaj gazików, więc robili to wybiórczo. Nie wykonywali całej listy kontrolnej wszystkich pacjentów, co powodowało, że ona po prostu nie działała. Potem stwierdzili, że czy ja stosuję metodę Listona, czy ja nie stosuję metody Listona i tak pacjent jest taki sam wynik leczenia pacjentów, więc to jest bez sensu metoda. Więc myśmy jesteśmy w tym momencie w tej samej sytuacji z listami okołooperacyjnymi w Polsce. W Polsce, czy ona jest odczytywana na głos, czy ona jest nieodczytywana na głos, sytuacja jest taka sama, ponieważ tego nie robimy u każdego pacjenta. I to jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne, bo właśnie w takiej sytuacji duża grupa ludzi może stwierdzić, że listy kontrolne są bez sensu i w ogóle po co myśmy tracimy czas na nich, zajmiemy się tym pacjentem, a tą biurokracją w ogóle wyrzucimy, bo ona i tak nie działa. Więc niestety dyscyplina musi być. Drodzy Państwo, te wnioski, które padają w tym momencie z ust Sergieja, mają odniesienie czy potwierdzenie od opinii, komentarzy zaprzyjaźnionych z Entelife anestezjologów i anestezjolożek. Zadzwoniliśmy do kilkoro z nich i osoby dzieliły się swoimi spostrzeżeniami. One są od skrajnie bardzo dobrych do skrajnie bardzo złych, tak więc to, co mówi tutaj Sergiej, ma pełne potwierdzenie. Odpowiedzią też na pytanie, o które poprosił Łukasz, jest odpowiedź pana Ryszarda. Pan Ryszard napisał: wszystkie wymienione elementy mają znaczenie. Dodatkowo są to szkolenie, uczenie się, komunikacja, świadomość i tak dalej. Tak więc dopełnieniem twojej odpowiedzi jest odpowiedź pana Ryszarda. Zatem bardzo serdecznie tobie dziękuję za krótką odpowiedź. No, ale to taki żarcik. Pytanie od Ani Burczyńskiej. Sergiej, czy z perspektywy lekarza kierującego zespołem możesz powiedzieć, że udało Ci się przekonać zespół pielęgniarsko-ratowniczy do praktycznego użycia CRM? Mam na myśli nie tylko użycie checklist, ale na przykład przywracanie świadomości sytuacyjnej Tobie jako liderowi. Jak Twój zespół reaguje na briefing i debriefing? Dziękuję, Aniu, za Twoje pytanie. Dziękuję, Aniu, za pytanie. Pytanie bardzo fajne. Znaczy, powiem tak, przyszedłem wszystkie, że tak powiem, stopnie, że tak powiem, piekła pod względem wprowadzania tego w życie. I oczywiście początki były bardzo trudne. Zawsze jak zaczynałem mówić o jakichś procedurach i listach kontrolnych, to było: o Boże, znowu ten Duriagin coś tam wymyśla, nie? No i to powodowało na początek bardzo duże frustracje, że byłem na tym kursie, ale się kazali mi badać pacjenta ABCD, dlaczego my tu nie badamy pacjenta ABCD, ja tu przychodzę, proszę, wszyscy mówią, że okej, ale i tak robią po swojemu. Było to bardzo frustrujące, natomiast tutaj chyba zadziałał upór, bo przychodziłem, ględziłem, aż się okazało, że jednak te metody, które tam czasami wprowadzam, jednak zaczynają działać. I po
powiem tak, po latach, bo to nie były miesiące, to nie były tygodnie, po latach widzę, że ten odzew zaczyna się zmieniać, że no, zaczynają ludzie mówić, no faktycznie to jest fajne. Bardzo dobrym przykładem był ten przykład wdrażania Trauma Team, zasad Trauma Team, który, powtarzam, niestety nie jest w tej chwili u nas, to jest standardem, jest to jako jeden ze sposobów. Natomiast za każdym razem, jak ja przychodzę do SOR, staram się przybyć wcześniej, to staram się ten debriefing, briefing odbyć na samym początku i mówię, dobra, słuchajcie, to jak ja przyszedłem, już wiecie, że musicie się podzielić na rolę, to kto co robi, nie? No to już zaczynają ludzie z uśmiechem na twarzy, ale bez takiego jakby wyśmiewania mnie, tylko że no dobra, to jak się dzielimy, robimy to jak na szkoleniach i to zaczyna pracować fajnie, wtedy zaczyna to działać. Natomiast no, wytraciłem na to bardzo dużo czasu i energii, żeby pokazać wszystkim dookoła, że to naprawdę działa. I jeszcze jest dużo pracy, żeby to działało jak na szkoleniach. Niestety zauważyłem też jedną dziwną zasadę, że na szkoleniach wszystkim się podobają te zasady, wszyscy lubią te szkolenia, natomiast wychodzą ze szkolenia, przychodzą do roboty i robią to zupełnie inaczej. Pytam się, dlaczego? No bo myśmy tak robimy od zawsze, bo tutaj nasz starszy kolega też tak robi. Natomiast no słuchajcie, to jest tak, że to pokolenie się powoli się zmienia. Jeżeli myśmy nie będziemy próbować wprowadzać te zmiany, to one niestety się nie wprowadzą. Zauważyłem niestety straszną zależność, że ja przeszkoliłem właściwie większość naszego personelu lekarskiego z zakresu ALS-ów i w pewnym momencie widziałem coś takiego, że nawet młodzi, którzy przychodzili, którym bardzo się podobały zasady ALS, w pracy zaczynali wykonywać robić tak, jak to robili koledzy, którzy nie byli przeszkoleni przez ALS. Mówię, dlaczego? No bo oni mają większe doświadczenie. Mówię, ale byłeś na kursie ALS, widziałeś, że to działa, dlaczego to nie robisz? Bo jemu wstyd było robić, tak, bo oczywiście to jest ALS i to jest dla młodzików, nie dla starych wyk, nie? Natomiast ci młodzicy, oni teraz dorastają i przekonują się, że jednak te zasady są fajne, oni to robią, a inni młodzi, którzy przychodzą, patrzą na nich, im więcej będzie nas, tych, którzy będą działać według tych zasad prawidłowych, tym ta zmiana będzie szybciej się dokonywała. Niestety w medycynie ta zmiana dochodzi bardzo powoli, ale ona musi się dokonać i od nas zależy, czy ona się dokona szybciej, czy się dokona wolniej. Bardzo dziękuję. I te wnioski są zapisane w Twojej książce, drodzy Państwo, więc ten wniosek i wiele innych w trakcie czytania publikacji Siergieja znalazłem, tak więc ma to pokrycie w rzeczywistości. Marcin Gbiorczyk dopisał jeszcze jeden ciekawy komentarz. Dzięki za szczerość, przyjacielu, że ostatnie moje zdarzenie niepożądane to ominięcie checklisty. Mój błąd, brak świadomości sytuacyjnej. Za to, że się przyznajesz, za to, że mówisz wprost o takich swoich doświadczeniach, należy Ci się naprawdę wielka pochwała i szacun, bo chyba najłatwiej nam mówić, jacy to jesteśmy super, jak to wszystko nam świetnie wychodzi, a bardzo często zapominamy o tym, jak bardzo wiele powinniśmy powiedzieć, co nam nie idzie dobrze i z czego powinniśmy nadrobić trochę materiał, albo się nauczyć, albo po prostu znowu, powtarzam po raz kolejny, prosić o pomoc. Ania dopisała, czyli rzeczywiście, tak mówi Marcin, kropla drąży skałę. W takim razie dziękuję Ci za odpowiedź i za pokonanie tej trudnej drogi. Ze swojego sorowskiego, traumowego doświadczenia wiem, że podział na rolę robi robotę. Aniu, mówiłaś o tym w trakcie naszej audycji zarówno z Alojzem i z panem kapitanem Jedynakiem, za co jestem Tobie bardzo wdzięczny. Pojawiło się jedno pytanie od pana Kowalskiego Darka. Panie Dariuszu, dziękuję za pytanie, ale z szacunku do pana pominę pańską wypowiedź, bo jakoś tak niekoniecznie mi się ona podoba. Dbamy o wysoki standard. Zadał pan dziwne pytanie, niespełniającego naszych standardów. Dlatego, ale widzimy pańskie pytanie, żeby nie było, że tutaj cenzura zagrała. Drodzy Państwo, w załączniku 5 w podsumowaniu, i teraz zapraszam Państwa na podsumowanie, a Ty, Siergiej, przygotuj listę lektur, jaką nam rekomendujesz.
Napisałeś tak: cieszę się, że dotarłeś aż tutaj. Oznacza to, że temat błędów zaciekawił Cię i mam nadzieję, że zaczniesz zwracać z większą uwagę na zasady safety swojej pracy. Tak więc to podsumowanie za moment, a jeszcze jego dodajmy baner, lista lektur, którą nasz gość mógłby nam rekomendować. Literatura branżowa okiem naszego przesympatycznego pana doktora. To co nam rekomendujesz? Zacznę z zaskoczenia, bo tak zacząłeś naszą wizję zaskoczenia, więc ja też trochę zaskoczę. Nie wysyłam to wam, ale pokażę wam taką pozycję. James Carey to jest chyba 9 tomów. Świetny jest science fiction ekspansja. Był też serial chyba na Amazonie. Bardzo polecam ludziom, którzy lubią science fiction, natomiast nie pamiętam, czy akurat w tym tomie to jest tom 4, czy w którymś innym. Słuchajcie, zaskoczyło mnie, że w literaturze science fiction opisują sekwencję odpalania statku kosmicznego i tamtą sekwencję było opisane na kilku stronicach i tam było opisane dokładnie, jak oni to robią. Oczywiście to jest science fiction, ale nawet w literaturze, jak wykorzystywane są listy kontrolne. Oczywiście to było saga o zgranej załodze piratów, którzy latają po kosmosie i dokonują różnych rzeczy, ratując wszechświat od zagłady, jak to w takich sagach jest, natomiast mimo to, że oni są zgraną załogą, są piratami, są niesamowitymi tam superbohaterami, statek kosmiczny odpalają według listy kontrolnej i to jest nawet w literaturze fabularnej, w science fiction. Jeżeli to jest w literaturze fabularnej, to dlaczego my nie wykorzystujemy tego w naszej pracy? Jeżeli chodzi o samo meritum, mówiłem dużo o historii, polecam ciekawą pozycję, którą wykorzystałam dosyć często w swojej też monografii, czyli Rzeźnicy lekarzy Lindsay Fitzgerald. Świetnym językiem napisane o tym, jak wyglądała medycyna do czasu znalezienia antyseptyki i znieczulenia. Bardzo fajna i polecam tą książkę. Oczywiście wszyscy słyszeliśmy o Thorwaldzie i jego stuleciu chirurgów, natomiast jedna z ostatnich jego książek, która była wydana, to są Ginekolodzy i też w świetny sposób historyczny opowiada o naszej historii, którą warto znać. Jeżeli mówiłem o Thorwaldzie, a tutaj też nasi słuchacze mają duże zainteresowania i nie tylko, tak jak mówił Jacek, nie tylko medycyną. Słyszałem, że Ania też zajmowała się kryminologią. Thorwald wydał ciekawe też pozycje na temat rozwoju detektywistyki, czyli stulecia detektywów, też polecam. Jeżeli mówimy o katastrofach przemysłowych, to nie sposób nie pamiętać o największej katastrofie w dziejach inżynierii atomowej, czyli o Czarnobylu. I oczywiście Adam Higginbot tam to zebrał w jednej fajnej monografii, która jest świetnym językiem napisana i ciekawie opowiada o tym, co się tak naprawdę zdarzyło w Czarnobylu. Tej pozycji nie muszę reklamować, potęga listy kontrolnej. Atul Gawenda jest w ogóle jednym z moich ulubionych pisarzy medycznych i polecam wszystkie jego pozycje. On jako jeszcze stażysta, rezydent napisał Komplikacje, która też jest świetną książką, natomiast uważam, że ta pozycja jest must have i obowiązkowo dla każdego, nie tylko medyka, bo to jest świetna książka, która mówi o umieraniu, jak myśmy się zderzamy z umieraniem. Tutaj oczywiście pokazuje, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, ale pokazuje to, że nieważne jak bogaci jesteśmy, nieważne jaki mamy kolor skóry, jakie mamy wyznanie, śmierć dla wszystkich jest taka sama. I bardzo dużo rzeczy bardzo podobnych jest w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, w Ukrainie i w innych krajach pod względem umierania.
A ja rekomenduję Państwu coś takiego, o czym dzisiaj cały dzień rozmawiamy. Autor prawie nieznany, prawie robi dużą różnicę, bo dzisiaj tego autora żeśmy bardzo mocno poznali, ale widzę, Matthew Syed, jeszcze jest jego publikacja do przedstawienia. No, myślę, że nie ma sensu przedstawiać tej publikacji. Kto nie zna, to po prostu musi spisać to i po prostu dzisiaj kupić to na Allegro czy Empiku, bo to jest pozycja must have, musisz to przeczytać, bo to jest świetna książka. Dziękuję za Twoje rekomendacje. Czy jest jeszcze tego więcej dzisiaj? Jeszcze kilka rzeczy zostało, naprawdę kilka. Jeżeli chodzi o CRM-y, zapraszam do świetnej pozycji GoFly. To jest książka, która mówi nam o tym, jak tworzył się zespół do monitorowania lotów kosmicznych w czasie wszystkich tych projektów kosmicznych w latach 60. O tym, jak się zaczynała komunikacja międzyzespołowa. Bardzo mocna książka o komunikacji i kto chce wiedzieć więcej o CRM-ach, to bardzo polecam tą książkę. Jedna z ważniejszych książek, którą uważam, że powinniśmy wiedzieć, to jest Kultura Toyoty. To jest tak naprawdę rzecz, która nie trafiła na stronicy mojej monografii, ponieważ nie byłem w stanie zmierzyć się z tym problemem, ponieważ myślę, że to dopiero czeka nas kultura w naszej pracy. Musimy zmienić podejście do tego, jak pracujemy i jaki mamy stosunek do naszych współpracowników i jak należy organizować pracę. Toyota stworzyła jedną z najbardziej unikalnych kultur pracy w przemyśle samochodowym. Dzięki temu mamy super samochody, super bezpieczne samochody, super wytrzymałe samochody i oszczędnościowe samochody marki Toyota. Rozwiązania, które wprowadzili państwo z Toyoty, są wykorzystywane tak naprawdę we wszystkich obecnie działających zespołach motoryzacyjnych. Chciałbym polecić dla miłośników SOR-ów i karetki pogotowia te dwie pozycji postępowania w obrażeniach ciałach w przeszpitalnych i w SOR-ach. Słuchajcie, to jest pozycja z 2015 roku, z 2017 roku, ale tak naprawdę dla mnie ta książka była niesamowita, ponieważ w 2015 roku mówiło mi o tym, że ja w karetce pogotowej już mogę podać krew pacjentowi i że tak należy robić. I to jest rzecz, która naprawdę niesamowita. Tutaj profesor Machała też opowiada o swoich doświadczeniach pracy w wojsku, opowiada o właśnie organizacji Trauma Team, mówi o tym, kim jest recorder, dlaczego ten recorder powinien być w naszej pracy. I słuchajcie, rzeczy, które były wykonywane prawie 10 lat temu, mogą być wykorzystane teraz w organizacji naszych własnych zespołów, więc bardzo polecam tą pozycję. Kto chciałby zmienić cokolwiek w swojej pracy, to bardzo fajna książka psychologiczna Pstryk, jak dokonywać zmian, która mówi, jak w prosty sposób przekonać naszych własnych kolegów do zmiany podejścia, myślenia. Nie jest to proces prosty, ale bardzo ważny. I chyba zapomniałem o jednej bardzo ważnej książce, którą chyba ją pożyczyłam. To jest Kahneman chyba o procesie myśleniowym, ale to też będzie miała Jagoda w zestawieniu literatury. Z grubsza tyle. To powiem Tobie, że naprawdę podniosłeś poprzeczkę, jeśli chodzi o rekomendacje książkowe. Dbamy, drodzy Państwo, o to, żebyśmy zwracali uwagę na to, że książki można nie tylko słuchać jako audiobooki, ale warto je kupować i czytać. Zapach książek, nawet tych używanych. Ta jest używana, kupiona przez właśnie naszą panią sekretarz. Raz jeszcze dziękuję Jagodzie za pomoc. Trafiła w moje ręce przed audycją, czy po audycji chyba z CRM-em. Chyba była ona po. Ale dziękuję Tobie, Sergiej, za to, żeś rekomendował nam w bardzo profesjonalny sposób książki, które powinny się pojawić w naszej biblioteczce. Szczególnie dziękuję za publikację pana profesora Machały i pana doktora Przemysława Guły.
Obu panów miałem przyjemność poznać, z jednym z panów już był wywiad, z drugim może kiedyś będzie, zobaczymy. Na podsumowanie aż strach oddać Ci głos, ale gdybyśmy mieli tak powiedzieć, drogi Siergieju, co powinno się pojawić, albo może co mówisz w trakcie swoich spotkań z osobami, które chcesz edukować i pokazywać, że Just Culture i wyciąganie wniosków i opracowywanie nowych metod eliminowania błędów ma miejsce, to co im mówisz w takim właśnie podsumowaniu? Wiesz co, no, nie ma jakiegoś jednego scenariusza, jednej recepty do tego, jak podejść do człowieka. Każdy człowiek jest inny i często jedne rzeczy, które działają na jednego, to nie działają na drugiego. Znaczy myślę, że jednym z najważniejszych punktów to jest rozmowa. Problem polega na tym, że niestety my nie umiemy rozmawiać między sobą i musimy się nauczyć ze sobą rozmawiać i to jest jeden z największych problemów u nas w medycynie. My musimy się nauczyć rozmawiać między sobą w zespole, między zespołami, ale między sobą jako ludzie po prostu. Myśmy po prostu, nie wiem dlaczego, ale mamy coś takiego, że jeżeli nie zamykamy pętli komunikacyjnej, jeżeli my myślimy, że coś myśmy wiemy, to wszyscy dookoła wiedzą to, o czym ja myślę, nie mówiąc tego. Żeby zmiany zostały dokonane, myśmy musimy nauczyć się rozmawiać się, komunikować się między sobą. I to jest chyba najważniejsze takie podsumowanie, które chciałbym przekazać Państwu. Rozmawiajmy ze sobą, rozmawiajmy w zespołach i podnieśmy poprzeczkę komunikacji w naszej pracy na poziom wyżej niż jest obecnie. I to jest bardzo dobre podsumowanie, drodzy Państwo, nie tylko dlatego, że ono było krótkie, zwięzłe i na temat, ale przede wszystkim jest mega, mega ważne, bo często jest tak, że w naszej komunikacji wydaje nam się, że my się komunikujemy, ale wydaje mi się też, że bardzo często po prostu do siebie mówimy, ale niekoniecznie rozumiemy się nawzajem. A moim podsumowaniem, drodzy Państwo, dzisiejszego spotkania będzie to, co właśnie wklejam dla Państwa w komentarzach. Zaglądajcie do nas na LinkedIn, zaglądajcie do nas do mediów społecznościowych. Tak jak powiedziałem na początku, już za chwilkę, już niebawem, już za moment 100. wydanie NT Live. Za chwilę zamkniemy 4. rok naszej działalności. Od września, jeśli będzie taka wola naszych widzów i słuchaczy, 5. rok rozpoczniemy. Jestem przekonany, że dzięki takim gościom jak dzisiaj Sergiej, który napisał świetną książkę, przeniósł nas w świat, który niekoniecznie zawsze jest przez nas akceptowany, będziemy mogli pokazywać, będziemy mogli edukować siebie nawzajem, żebyśmy w przyszłości mieli frajdę jak największą z tego, że pomagamy na przykład pacjentom, czy w ogóle funkcjonujemy w społeczeństwie bez konieczności popełniania takiej dużej ilości błędów. Tak więc bardzo serdecznie Tobie, Sergiej, dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za Twoją książkę i ogrom pracy, jaką włożyłeś, żeby ją dla nas przygotować. Dziękuję za zaproszenie, chociaż sam się prosiłem, ale miło było się spędzić tutaj te 2,5 godziny, prawie 3 razem. Mam nadzieję, że nie zanudzałem. Będziemy czekać na opinie i wpisy, rekomendacje naszych widzów i słuchaczy, czy ten odcinek spotkał się z zainteresowaniem. Jestem przekonany, że dołożyłeś te krople do drążenia skały, o której tak często Marcin Gbiorczyk mówi, i raz jeszcze gratuluję Tobie zarówno tego, co usłyszeliśmy dzisiaj od pana Ryszarda, ale już trzymam kciuki za kolejną Twoją książkę i zapraszam do NT Live, żebyś mógł spokojnie o niej opowiedzieć. Tak więc nasze skromne progi będą dla Ciebie otwarte. Dziękuję bardzo. Ślicznie dzięki. Drodzy Państwo, Państwa i naszym gościem był Sergiej Druiagin, który opowiedział nam troszeczkę o błędach, trochę opowiedział nam o swojej książce, a dużo też opowiedział o różnych sytuacjach, które dzieją się w naszej pracy zawodowej, ale to nie tylko dedykowanej dla medyków. Ja nazywam się Jacek Borowiak, to był kolejny odcinek Nordic NT Live 98, zgodnie z tym, co dostaliśmy w instrukcjach od pani Jagody. Zatem wszystkiego najlepszego, bądźcie Państwo zdrowi, trzymajcie się jak tylko najlepiej potraficie, a co najważniejsze, bezpiecznie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.